Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Już nas tutaj Artur Blukacz chciał przywitać, więc może zacznijmy. Artur Blukacz, Paweł Chruśniak. Dzień dobry. Oraz Łukasz Kucharczyk, ja skromny prowadzący Karol Klos. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jest nas już obecnych na webinarium prawie 80 osób. Spodziewamy się ponad 200 uczestników. Dziękujemy za rejestrację, dziękujemy za Waszą punktualność. No i tradycyjnie, standardowo poproszę o wiadomość, czy się słyszymy, czy się widzimy, czy Państwo jesteście z nami. Czat zaraz pewnie nam się tutaj odezwie. A spotykamy się dzisiaj oczywiście ze względu na coś, o czym mówi się od początku bieżącego roku. Ja po raz pierwszy o czymś takim jak już teraz nazwany produkt ASH80 Hybrid po raz pierwszy usłyszałem w trakcie Budmy. Już wtedy takie plotki się pojawiały, że coś dużego się szykuje. Jak pracę od tamtego czasu? Czy to już był produkt gotowy wtedy, czy dopiero myśl kiełkowała, a mamy ze sobą oczywiście specjalistów łączących kompetencje aluminiowe i kompetencje w zakresie PVC. Obaj panowie po 30 lat doświadczenia. Panowie, jakbyście mogli tak na wstępie powiedzieć, z czym się dzisiaj spotykamy? No dzisiaj spotykamy się z nowością, jeżeli chodzi o innowację technologiczną, która zmienia radykalnie pojęcie produkcji stolarki okiennej. Zmienia się w ten sposób, że przechodzimy z tradycyjnej stolarki okiennej, którą produkujemy w sposób gniazdowy, i przechodzimy w sposób przemysłowy, czyli liniowy, jako w całości. Mamy to w części prezentacji, pokażę, na czym to polega. Na dzień dzisiejszy mamy już wszystkie profile dostępne w naszej ofercie. Jesteśmy na ukończeniu wszystkich niezbędnych badań, które są do dopuszczenia. Wiele badań mamy już zrobionych i towar jest na magazynie. Artur, jakbyś mógł tam powiedzieć, bo pierwsza myśl hybryda, ktoś usłyszy po raz pierwszy, myśli sobie, to już było, to już gdzieś to słyszałem, już ktoś kiedyś próby podejmował. Czy to jest coś, co znaliśmy dotychczas? No bo chodzi mi przede wszystkim o połączenie tego aluminium z PVC. Zdecydowanie jest to nowość. Ja myślę, że należy tutaj powiedzieć, że nasz nowy produkt, czyli ASH80 Hybrid, to jest produkt, który ze swojego założenia łączy branżę. Łączy branżę stolarki PCV i klasycznych systemów aluminiowych. Do tej pory, myślę, takie próby były podejmowane, natomiast były one dość wybiórczo podchodziły do cech produktu. Tutaj mamy do czynienia z pierwszym produktem, który, nie zawaham się tego słowa użyć, jest rewolucją, tak jak powiedział Paweł, pod względem technologii, pod względem designu, pod względem funkcjonalności. Więcej w prezentacji Pawła. Tak jest, prezentacja jest obszerna, ja się z nią miałem okazję zapoznać już troszkę wcześniej, dzisiaj się jeszcze przygotowywaliśmy, powtarzaliśmy sobie, natomiast jak już padło hasło dostępne w ofercie, no to muszę tutaj odpowiedzialnego za współpracę z klientami Łukasza podpytać, mianowicie wiem, że już coś się u producentów dzieje, bo dostałem, tutaj Paweł ma schowany tam pod spodem taki katalog wydrukowany, a ja ten katalog jakiś czas temu potajemnie dostałem od jednego z producentów, już miałem okazję się z nim zapoznać, więc wiem, że producenci już to mają, już coś działają. Czy jesteście, Łukasz, gotowi do sprzedaży? Tak, produkt wprowadziliśmy oficjalnie 2 tygodnie temu. Jesteśmy, tak jak tu koledzy wspominali, całkowicie gotowi z materiałem, z katalogami, też z kompleksowym wsparciem przy wprowadzeniu produktu do oferty, czytaj produkcji, tak. Aktualnie mamy wielu klientów, którzy wprowadzają hybrydę do oferty, jakby zaczynając od zakupu narzędzi, w związku z tym, że to, co Paweł Ci będzie prezentował, opowiadał, hybrydę zgrzewamy na maszynach, które potocznie byśmy nazywali maszynami do PCV,
czyli zgrzewamy tak naprawdę, nie ma tutaj typowej gniazdowej produkcji, tak jak w aluminium, narożników, klejenia czy docinania uszczelek. W związku z tym producenci aktualnie już pozamawiali, są na etapie testowania, wprowadzania, przygotowywania, jakby powiedzieć, sprzętu do uruchomienia produkcji. Też o czym będziemy wspominali, ten produkt jest dużo prostszy do wprowadzenia do baz do typowych systemów do sprzedaży PCV. To też będzie pewną rewolucją, że przy naszym systemie producenci nie tylko będą się posiłkować programem tak zwanym lead okno, tylko będą mogli sparametryzować swoje programy, gdzie i dealerzy, i całe zespoły sprzedażowe będą mogły wyceniać w bardzo prosty sposób naszą hybrydę wraz z oknami, między innymi PCV. Więc jesteśmy na etapie wdrożeniowym, natomiast przyznam się szczerze, z całym zespołem handlowym praktycznie jesteśmy ciągle w terenie, robimy prezentacje, opowiadamy, jest bardzo duże zainteresowanie, nie tylko zespół handlowy, bo też dodam obiektowy, poprężnie już od paru miesięcy działamy z architektami. Ja mogę zdradzić, że systemem troszkę już, z tym systemem zdążyłem się już troszkę zapoznać, już zdążyłem troszkę porozmawiać, także z szefostwem Aluronu i tak jak oni zawsze przejawiają spokój i są powściągliwi, żeby przypadkiem za dużo nie naobiecywać gruszek na wierzbie, tak ja jestem, szczerze mówiąc, podekscytowany. Raz tą wiekopomną chwilą, że to tutaj się dzieje, bo po raz pierwszy pokazujemy to w formie takiej publicznej, po raz pierwszy będzie to publiczne zdradzenie tajemnic, będą parametry, będą szczegóły techniczne, będą oczywiście przekroje, które nam zdradzą trochę więcej, jak to wygląda w środku, jak to się odbywa. Cieszę się, że panowie jesteście właśnie przygotowani na to, żeby trochę tajemnic zdradzić. No i mogę jeszcze wam dopowiedzieć, Łukasz tego nie powie, przynajmniej oficjalnie, ale nie tylko mali producenci się systemem zainteresowali, są wśród firm także, które coś tam robią w tym kierunku. Są podmioty wielkie, są podmioty, żeby nie powiedzieć gigantyczne. Co za tym idzie, może to być naprawdę produkt masowy, a zwiedzałem tydzień temu w Zawierciu hale produkcyjne i wydaje mi się, że do tej masowości jesteście panowie przygotowani. Zobaczymy, co nam tutaj zdradzicie. Za nami szybkie 8 minut wprowadzenia. Jest was już ponad 100, więc przełączymy się na widok prezentacyjny i zaraz oddaję sterowanie panu Pawłowi Chruśniakowi, który odpowiada trochę bardziej za ten system i zdradzi nam w szczegółach, z czym mamy do czynienia. Już teraz pewnie państwo widzicie prezentację i oczywiście tytuł ASH 80 Hybrid, rewolucja w branży okienno-drzwiowej. Oddaję głos, Paweł, proszę. Okej. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na rewolucję systemu ASH 80, to początkowym takim naszym przesłaniem było zmiana technologiczna w produkcji okien. To znaczy, żeby maksymalnie uprościć ten system i maksymalnie go zmienić, zminimalizować ilość asortymentu, a zarazem ten asortyment, który jest produkowany, zapewniał nam pełen przekrój stolarki. Druga zmiana technologiczna to jest zmiana typowo produkcyjna. Jeżeli popatrzymy sobie na samą produkcję, to na dzień dzisiejszy mamy produkcję aluminium w stylu gniazdowym i wszystkie operacje, które są wykonywane, są komasowane na pewnych stanowiskach pracy, gdzie wiele operacji wykonywanych jest przez te same osoby. Musimy tam dodatkowo wkładać dodatkowe docieplenia, żeby uzyskać odpowiednie parametry. Musimy zagniatać i tam są potrzebni fachowcy o dużej wiedzy. Generalnie produkcja jest bardzo wymagająca i wymaga dużego doświadczenia zespołu produkcyjnego. My chcemy wykorzystać dzisiejsze doświadczenie, nasze doświadczenie, wieloletnie doświadczenie z produkcji okien PVC, gdzie mamy technologię, która pozwala na automatyczną produkcję polegającą na
zminimalizowaniu ilości operacji dla danego operatora, na zastąpieniu zagniatania i klejenia narożników przez zgrzewanie, na zrobotyzowanie całej hali produkcyjnej i chodzi o to też, żeby maksymalnie przyspieszyć tą produkcję i żeby była produkcja powtarzalna, niezależna od człowieka. Tak jak widzimy na tym slajdzie, generalnie nasz system tworzą 3 warstwy. Można powiedzieć, że warstwa zewnętrzna i wewnętrzna to jest typowe aluminium, które zapewnia nam odpowiednią stabilność i odpowiednią odporność na warunki atmosferyczne, oraz warstwa zewnętrzna, czyli korpus PVC, który zapewnia nam bardzo dobrą izolacyjność termiczną i zarazem też wytrzymałość. Widzimy tutaj system 7-komorowy, te komory nie tylko są odpowiedzialne za termikę, ale też odpowiedzialne są za odpowiednią izolacyjność akustyczną i wytrzymałość. Jakbyśmy mogli na minutkę się zatrzymać, bo widzimy tutaj na tych przekrojach profile zlicowane obustronnie po prawej stronie, a także profile standardowe, tak jak, czyli niezlicowane po stronie lewej, ale to, co tak na pierwszy rzut oka moje pytanie, to może najbardziej do Artura. Czy można powiedzieć, że to jest profil z nakładką aluminiową? Czy to jest nakładka aluminiowa? I formie, w jakiej znamy ją do tej pory. Aluron jest znany z tego, że w swojej ofercie posiada bardzo szeroką gamę różnego typu nakładek i do drewna, i do PCV, natomiast to jest zupełnie inny typ produktu. Wolimy, żeby ten produkt nazywać okna aluminiowe z rdzeniem PCV. Klucz do sukcesu to jest połączenie tych pasków zewnętrznych i wewnętrznych aluminium z rdzeniem PCV. No właśnie, bo to łączenie jest, powiedziałbym, kluczowe dlatego, żeby określić, czy to jest właśnie element z nakładką aluminiową, czy to jest coś wspólnie razem tworzonego, no bo wiemy oczywiście, że rdzeń i aluminium po obu stronach nie jest robione w jednej maszynie tłoczącej, tylko że jakoś to trzeba ze sobą zespolić. Kiedyś były takie pomysły, żeby zrobić profil tak jak chociażby w drewnie jest, dodać do niego takie klipsy i to się wszystko nam potencjalnie może ładnie połączyć albo nieładnie. Natomiast No to tutaj nie ma klipsów, to widać już na tym renderze. Te paski aluminiowe są zatrzaskiwane na produkcji. Taka produkcja już ma miejsce na hali w Aluronie. To jest zupełnie inne podejście niż nakładki i myślę, że tutaj nie powinniśmy nawet łączyć tych produktów ze sobą. ja mogę Państwu zdradzić, że tutaj dostałem jakiś czas temu już te szczęki i próbowałem rozdzielić od siebie aluminium od rdzenia PVC i jakby jest to niemożliwe. Jakby jest to, podejrzewam, że gdybym jakiegoś łoma użył i bardzo to zniszczył, no to pewnie by się coś tam udało oddzielić to od siebie, natomiast ręcznie się tego nie zrobi, w związku z powyższym wydaje mi się, że takie przypadkowe rozłączenie, nie wiem, transportowe, produkcyjne albo gdzieś na montażu, że to się wydarzyć nie może. I tutaj Łukasz jakiejś sprytnej nazwy używa, jak ten proces się w ogóle nazywa. Znaczy my tak samo nazywamy jak przy produkcji systemów aluminiowych, czyli to jest izomowanie na przykład, tak? Czyli jakby łączenie rdzenia z tymi 2 półszalami aluminiowymi. Karol, zadałeś takie bardzo sprytne pytanie na temat PCV. Tak naprawdę my zdaliśmy sobie sprawę przy tym produkcie, że klienta, inwestora, to tak szczerze mówiąc nie interesuje, czy to jest poliamid, czy to jest PCV. My nazywamy to przykładka tworzywowa tak naprawdę, bo szanowni Państwo, dla wielu klientów, którzy nabędą ten produkt, dalej to jest tworzywo i tak naprawdę ma to imitować albo tak samo wyglądać dlatego jest w kolorze czarnym, że ma to wyglądać jak przykładka poliamidowa, tak? Typowo znana taka właśnie z systemów aluminiowych, więc
Padło pytanie, natomiast ja nie wspomniałem o tym na początku. Mamy tryb Q&A, to znaczy możecie Państwo w zakładce na czacie zadać swoje pytanie, które my będziemy mogli wyświetlić wszystkim i będziemy mogli na nie, na pewno odpowiemy na nie i na końcu przejdziemy wszystkie pytania, na które ewentualnie nie odpowiedzieliśmy. Pytanie od pani Agnieszki będzie wewnątrz prezentacji, to znaczy czym dokładnie różni się profil z nakładką od tego rozwiązania. Raz, że forma połączenia i metoda połączenia, trwałość tego połączenia, a za chwilę będziemy również mówili i pokazywali parametry, co myślę I też jest efekty, kluczowe. które Tak. uzyskujemy na tym nowym produkcie. Proszę, Paweł, wróćmy do Okej. ciebie. Jeżeli chodzi o takie krótkie parametry, generalnie korpus, który jest wykonany, zawsze jest wykonany w kolorze czarnym, to jak tutaj Łukasz wspomniał. I mamy tak, że generalnie ten system stosujemy, jest o szerokości zabudowy 80 mm, wysokości 114 mm, z możliwością szklenia od 18 do 58 mm, co pozwala nam na zastosowanie pełnego szklenia, w zależności od tego, co potrzebujemy, czy szklenie akustyczne, czy szklenie termiczne, to wszystko możemy tutaj na tym systemie zrobić bez żadnego problemu. Brak konieczności stosowania stali w tym systemie spowodowany jest właśnie przez te szale zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe, które zapewniają statykę. Połączenie tych elementów, które jest wykonane, jest w sposób trwały i zapewnia nam odpowiednią stabilność. Wszystkie uszczelki w systemie są zgrzewalne i wciągnięte od razu na linii produkcyjnej u nas w Aluronie. Czyli producent nie musi się martwić, że później odnośnie rozszczelnienia, czy w procesie dalszej produkcji potrzebuje jakieś dodatkowe uszczelki wciągnąć. Ok, jest też taka możliwość, że system występuje jako uszczelnienie środkowe typu MD oraz jest wersja, gdzie występuje również bez uszczelki środkowej jako system AD. Tam się wykorzystuje taką specjalną zaślepkę przy tym samym korpusie ramy. Jeżeli chodzi o okucia, to wykorzystujemy standardowe okucia do PVC, które pozwalają nam na pełną automatyzację procesu. I te okucia też są dostępne u Państwa na produkcji okien PVC, co obniża znacząco koszty i optymalizuje stany magazynowe. Szybka i tania produkcja masowa związana jest z zastąpieniem skomplikowanego zagniatania i klejenia i izolowania dodatkowymi przekładkami termicznymi, zastąpienie tego procesem zgrzewania. Przez proces zgrzewania naroża wszystkie w tym systemie są szczelne, bo jeżeli popatrzymy sobie na, ja tutaj nie widzę myszy, zaraz zobaczę. Zjechała nam na lewo. Jest tu po Jest. prawej. Tak. Jest. O, tutaj. Jeżeli popatrzymy sobie, to po zgrzaniu te wszystkie elementy tutaj nie mają możliwości, żeby przedostawało nam się jakieś przedmuchy. Powoduje to, że po zgrzaniu jest to wszystko szczelne i też jest ważne, że zgrzewana powierzchnia jest stabilna. Za chwilkę wrócimy, bo tutaj właśnie już padły dosyć istotne pytania i zanim nam rozgorzeje tutaj dyskusja na czacie. Pytanie pod tytułem a nie, to jeszcze nie to, chciałem wcześniejsze pytanie, przepraszam. Gdzież ono zniknęło? Pytanie, kurczę... Tutaj powinno teraz być widoczne. O właśnie, z jakiego materiału są wykonane uszczelki? I tutaj myślę, że możecie się panowie co nieco pochwalić. Padła odpowiedź, że na czacie, pewnie z EPDM. Nie. Jeżeli chodzi o same uszczelki, to jak kliknę jeszcze z 2 punkty. Wiem, to że pokażę. wiem, że zaraz będzie, ale chciałem właśnie, generalnie żebyśmy... uszczelki są wykonane z TPE. Uszczelki są trójkomponentowe, które zachowują odpowiednią elastyczność i odpowiednią trwałość. My mamy specjalne modyfikowane TPE, które jest odporne na warunki atmosferyczne, szczególnie zimne.
to zamiast uszczelek PC, które są używane w oknach PVC i tam zawsze jest problem, jeżeli chodzi o zimę, że okno zimą ma tak zwaną powierzchnię zewnętrzną twardą. W naszym przypadku jest to cały czas elastyczne i zapewniające dobre właściwości. O tym właśnie zaraz będzie trochę więcej, bo co kluczowe, ta uszczelka jest trzykomponentowa, czyli ma różne właściwości w zależności od elementu, który albo tam wchodzi nam w gniazdo, albo dotyka nam do pokażę. szyby. Natomiast od razu drugie pytanie, jakich producentów okuć stosujemy, jaka jest oś okucia? Generalnie stosujemy wszystkich znanych producentów, Winkhaus, Roto, Mako, Zigenia. Każde okucie pasuje i oś obrotu jest to 13 mm. Standardowa, tak jak używamy dla okien PVC. Dzisiaj taki standard jest. Ja dopytałem jeszcze w międzyczasie, zanim rozpoczęliśmy, bo narożnik, który nam tutaj stoi, on z tyłu ma zawias, jest to zawias nawierzchniowy, ale od razu dopytałem, czy możemy ewentualnie stosować zawiasy ukryte. Oczywiście, że zawiasy ukryte są nawet ładniejsze, jeżeli chodzi o estetykę, ale zarówno jedne i drugie rozwiązanie jest przebadane i można stosować bez żadnego problemu. Wróćmy do prezentacji. Tu mamy informację, skończyliśmy na tym oszczędność czasu produkcji o 50% i tutaj spotykałem się z takimi komentarzami w trakcie Budmy, to było ostatnie, kiedy tam pierwsze jakieś plotki branżowe się pojawiały, to były takie zastrzeżenia co do aluminium ze strony producentów, że może to rozwiązać potencjalnie problem tego, że oni muszą ręcznie uszczelki wciskać po wykonaniu ramy, po włożeniu szyby, że muszą to ręcznie wciskać, co im bardzo dużo czasu zabiera i potencjalnie może być jakimś problemem. Ale i nie tylko, bo trzeba też powiedzieć, że bardzo dużo czasu zajmuje proces zespalania, czyli tutaj nakładania kleju, łączenia kornerów, docieplania dodatkowego i tak dalej. Tych prac jest naprawdę bardzo dużo, gdzie są wykonywane ręcznie, a tutaj jeżeli popatrzymy sobie na proces zgrzewania, gdzie mamy automatycznie połączone i gotową ramkę już do dalszej produkcji, to tutaj taką ramkę możemy zgrzać w pełnym takim procesie punkt po punkcie w okolicach 3 minut. Jeżeli wyobraźmy sobie 3-4 minuty, to jesteśmy w stanie wyprodukować minimum 50 okien jednoskrzydłowych na zmianę. To jest takie minimum, a dobrze wiemy z doświadczenia, że niektórzy robią to w okolicach 60-70 sztuk dziennie, gdzie w stolarce aluminiowej jest wręcz niemożliwe, żeby taką ilość wykonać w procesie ciągłym. I tu nie trzeba ani czekać na wyschnięcie kleju, tylko idzie cały czas w procesie produkcyjnym liniowo. No to może od razu zadam pytanie Arturowi, żeby nie był taki smutny, że chcemy tutaj jakby bardzo źle powiedzieć o aluminium, bo nie o to chodzi. System jest według mnie trochę do innych zadań, bo ja znam też jego właściwości i możliwości wymiarowe i też z jakich elementów się składa, czy jakby zastosowanie do domku jednorodzinnego, albo do obiektówki, to już nie wszystko się uda tutaj zrobić i czy nie ma obaw takich, że system hybrydowy będzie nam wypierał jakiś system aluminiowy, że będzie z nim konkurował? Nie uważamy tak. Uważamy, że raczej będzie to uzupełnienie klasycznych systemów aluminiowych. Co do rozgraniczenia zastosowania na domki lub też na obiekty, też wydaje mi się, że nie ma to rozgraniczenie zbytnio sensu, ponieważ sobie zupełnie świadomie wyobrażam, że tego typu rozwiązania mogą bardzo korzystnie funkcjonować i w domkach, być może nawet w rezydencjach i na obiektach. Te wszystkie cechy, te wszystkie zalety, o których tutaj mówi Paweł i będzie jeszcze mówił w czasie tej prezentacji, one łączą te oba zastosowania, że tak powiem. Panowie się licytują na czasie, na czyich zgrzewarkach najładniej wychodzi, ale możemy potwierdzić, że próby były przeprowadzone i na grafach, i na maszynach Prezmetu. To wiem, to widziałem, natomiast padła tutaj również, że na zgrzewarkach AWG Tech dobrze wychodzi. Nie wiem, na których najładniej, ale mamy na ten temat materiały wideo, które później zaprezentujemy. Ja też dostałem mnóstwo zdjęć od producentów, którzy robili próbne zgrzewy i no w ogóle ciekawostka, że to jest system, który nawet z zewnątrz ma po obu stronach
aluminium, a mimo to je zgrzewamy. Karol, do tych maszyn to jeszcze Paweł będzie opowiadał. Dla mnie to nie ma znaczenia na której maszynie, bo jest bardzo fajna powtarzalność i to jest chyba klucz tego wszystkiego, że faktem jest, testowaliśmy to u paru producentów i to, co nas zaskoczyło, albo to pozytywnie to wygląda, zawsze tak samo wygląda dobrze to, tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, jak produkujemy aluminium, gdzie na każdym stole mamy inne osoby, często to aluminium troszeczkę inaczej wygląda, tu mamy całkowicie fajną powtarzalność i to, co klienci dzisiaj bardzo mocno zwracają uwagę, to wykończenie tych narożników, w naszym przypadku, słuchajcie, no to jest perfekcyjne. Jeszcze tutaj możesz powiedzieć, bo na początku padło takie hasło, że zaczynamy od narzędzi. I ja osobiście byłem pozytywnie zaskoczony i to zweryfikowana informacja, żeby nie było, że bazowałem tylko na tym, co się od was dowiedziałem. Musiałem wszystko tutaj sprawdzić, czy to nie jest tylko marketing. Mianowicie, jaki jest koszt dozbrojenia naszej produkcji PVC, jeżeli mamy jakąś zgrzewarkę, żeby rozpocząć produkcję tego systemu? Generalnie, jeżeli same oprzyrządowanie do tej produkcji kosztuje w okolicach 14-15 tysięcy złotych i to jest kompletne oprzyrządowanie, które jest niezbędne, żeby te maszyny w to oprzyrządowanie wyposażyć. I tutaj naprawdę jest to niewielki koszt, a tak prawdę mówiąc to, co Łukasz też tutaj powiedział, jesteśmy w stanie zrobić i zgrzać na wszystkich maszynach czterogłowicowych. To jest kwestia tylko, jaki proces produkcyjny do tego sobie wybierzemy, czy to podzielimy na 2 człony, czy bezpośrednio na jeden, bezpośrednio na jednej maszynie założonym. Sprawdziliśmy naprawdę na wielu maszynach i na wielu testach robiliśmy i na każdej maszynie wychodzi dokładnie tak samo. Karol, ta nasza rewolucja to polega, że my oczywiście już przekonujemy i będziemy przekonywać firmę do inwestycji, do zakupu maszyn, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że zdecydowana większość klientów, którzy produkują PCV, już dysponują parkiem maszynowym, żeby wprowadzić nasz system. To chyba nie jest tajemnicą, ale gra w Synergy jest około 300 zgrzewarek działających w Polsce. Jak rozmawiałem z Rafałem Czerwińskim, to jest około ponad kilkuset klientów, czyli to są firmy, które tak naprawdę przy skromnej, niskiej inwestycji w narzędzia podstawowe. Powtórzmy, tak naprawdę 15 tysięcy złotych. to nie jest 15 nic,000. bo to tak powiedzmy sobie szczerze, no to nie są żadne koszty tak naprawdę uruchomienia procesu produkcyjnego, a tak mówię, ten park maszynowy funkcjonuje, działa, oczywiście mamy też, Paweł też będzie opowiadał, mamy troszkę inną technologię niż Graw, mamy choćby Prezmety, których też jest bardzo dużo, nie znam szczegółowych danych, ile maszyn jest w Polsce, ale to też jakbyśmy zliczyli, to są wszystko w setkach maszyny, do których możemy odpalić produkcję, uruchomić teraz tak naprawdę. Panu Piotrowi, jak dobrze widzę, odpowiemy. Oczywiście są profile drzwiowe, do tego przejdziemy za chwilę, czy kawałek dalej, a Bartkowi odpowiemy, że gabaryty, również będzie tabela przedstawiająca gabaryty, przy których możemy nie stosować stali w ogóle, a także w którym momencie musimy już stal zastosować i co to oznacza. Wróćmy proszę do prezentacji. Mówiliśmy o oszczędności o 50%, ale dobrze wiemy, że niektórzy producenci już testowali nasz system i są w stanie wykonać jedno okno aluminiowe, a w tym samym czasie wykonać aż 3 okna z hybrydy. Czyli to nawet więcej niż to oszczędność 50%. Jeżeli chodzi o samą stopę, czyli stopa została tak skonstruowana, żeby pasowała do wszystkich naszych elementów dodatkowych. Czyli żeby nie trzeba było wymyślać i kombinować systemów, które już mamy, dodatkowo jakichś nowych połączeń. Wcześniej mówiliśmy na temat uszczelek i tutaj widzimy, jak te uszczelki wyglądają, gdzie są te 3 komponenty. Niektóre komponenty odpowiadają za dobre osadzenie uszczelki w rowku do mocowania. Ten komponent troszeczkę ciemniejszy odpowiada za odpowiednie ustabilizowanie i komponent ten, który jest taki kropkowany, on odpowiada za całą elastyczność, żeby odpowiednio mieć parametry zarówno przepuszczalności powietrza, jak i wodoszczelności. Ja tylko dodam do uszczelek, bo zaczęliśmy też rozmowę na początku na temat uszczelek. Uszczelki są naszej produkcji, możemy się tym poszczycić, że jesteśmy
najprawdopodobniej w Polsce na pewno, najprawdopodobniej w Europie jedynym systemodawcą, który tłoczy swoje tworzywa i też uszczelki. I też, szanowni państwo, warto zwrócić uwagę, wasi dostawcy, czy to aluminium, czy PCV, ile udzielają gwarancji, bo w naszym przypadku to jest dokładnie tak samo jak w systemach aluminiowych, dajemy 12 lat gwarancji na uszczelki. Więc jeśli ktoś chce jakby sprawdzić na temat jakości, to powiem od razu, no dajemy 12 lat, nie bez przyczyny jesteśmy pewni, sami to tłoczymy. Nasze uszczelki mają bardzo dobre parametry właśnie i funkcje, o czym Paweł dalej będzie też opowiadał. W międzyczasie padło pytanie, cięcie profilu odbywa się z chłodziwem czy na sucho? To tak szybciutko, jakbyśmy tylko mogli. Na sucho. Odbywa się na sucho, ze względu na to, że powierzchnia przed zgrzewaniem nie powinna być zaolejona. Mamy też odpowiednią obróbkę i to też Państwo zobaczycie na prezentacji, że profil tak i tak jeszcze jest powierzchniowo odpowiednio frezowany przed samym zgrzaniem, żeby nie było żadnego zapylenia i żeby było trwałe połączenie do zgrzewania. I ja odpowiem szybko na drugie pytanie odnośnie koloru PVC. W tym momencie rdzeń jest czarny, jest to celowo wykonane w ten sposób. Pewnie nie wykluczałbym tutaj w przyszłości jakichś innych kombinacji, natomiast ma to imitować, ma jak najbardziej być zbliżone do estetyki aluminium. Celowo rdzeń jest czarny w tym momencie i nie będzie na razie żadnego innego. Wracamy do prezentacji. Jeżeli chodzi o sam system i personalizacja tego systemu, to system jest o szerokości 80 mm, wysokości 114 mm i możliwości szklenia od 18 do 58. W prosty sposób, nie zmieniając żadnego rdzenia, mamy na przykład skrzydło zlicowane od strony zewnętrznej dowolną przekładką oraz jest kolejna rzecz, możemy mieć zlicowane dwustronnie w zależności od tego, co chcemy. Mamy własną tłocznię profili, bez żadnego problemu możemy dowolny kształt sobie wybrać, jeżeli będzie jakiś obiekt specyficzny, też możemy dobrać inny kształt dla tego obiektu i można mieć okna indywidualne. Bardzo krótki czas realizacji, bo my to realizujemy w ciągu 1 miesiąca, jeżeli chodzi o takie tłoczenie nowych elementów. To jest dowolność po prostu. No, duża swoboda, jeżeli chodzi o budowę okna. Tak jak jesteśmy przy terminie, to może Łukasz nam coś zdradzi na temat terminu, ile czekamy na profile i ile tego muszę kupić, żeby rozpocząć sobie produkcję. Znaczy my bardzo podobnie w zakresie hybrydy działamy, tak samo jak z systemami aluminiowymi. To nie jest jakaś tajemnica, bo jakby tak funkcjonujemy od zawsze tak naprawdę i to jest taka wartość, którą zawsze trzymamy, pilnujemy, więc w 5-6 dni roboczych, w granicach tygodnia z dostawą dostarczamy do klientów systemy aluminiowe. Tak samo jeśli chodzi o hybrydę, dokładnie tak samo będziemy to dostarczać, czyli w 34 standardowych kolorach, w tym jest 12 kolorów strukturalnych bez dopłaty, wszystko realizujemy do tygodnia z dostawą do klienta. Jeśli chodzi o właśnie wielkość zamówień, to jest bardzo dobre pytanie, Karol, bo tutaj klient ma możliwość zamawiania na całe kontenery profile, ale też i tak naprawdę możemy wysyłać tak naprawdę pod poszczególne zamówienia krótsze, znaczy mniejsze ilości tak naprawdę, tak jak w aluminium to się odbywa. Wracamy zatem do Pawła, który bardzo dużo elementów nam tutaj w tej prezentacji zaznaczył. W tym momencie jest pokazane, jak jest połączone aluminium zespolone razem z korpusem PVC. I tutaj to jest w sposób trwały, pozwalający na przeniesienie naprężeń przez korpus PVC i zapewnienie odpowiedniej statyki. Statyka jest na tyle duża, że zapewnia nam do zrobienia gabarytów powyżej 2,5 metra nie wklejane, a jest też możliwość zrobienia konstrukcji nawet do 2,7 metra wysokości. Zapewniona jest też odpowiednia grubość ścianek, które są tutaj pokazane i ścianki są o grubości od 3 do 3,5 mm w zależności od przeznaczenia. Dla systemów okiennych to są 3 mm, dla systemów drzwiowych 3,5 mm. Chodzi o to, że nie tylko połączenie jest trwałe tych elementów aluminiowych, ale również ma być wysoka wytrzymałość powierzchni zgrzewanych. Jest możliwość
chociaż nie potrzeba stosować stali, ale jeżeli chcemy mieć łączniki statyczne lub antywomaniowość odpowiednią, jest możliwość stosowania stali w ramie jako konstrukcji. Jeżeli chodzi o same okna, to montaż i szklenie tych okien, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, idzie w procesie liniowym na hali produkcyjnej i okno jest dostarczone już kompletnie zaszklone, żeby wyeliminować odpowiedni proces, nie bawić się z tym na budowie i na montażu. Korzyści z tego to jest szybszy montaż. To lubię, to najważniejsze. Szybki montaż. Szybki montaż szyb, ze względu na to, że to są linie produkcyjne, można też to zautomatyzować. Jeżeli chodzi o roboty do szklenia, to coraz bardziej popularne, coraz więcej firm stosuje właśnie takie roboty oraz szybszy montaż na budowie. Na budowie, ze względu na to, że jedzie gotowa konstrukcja i nie musimy tego dodatkowo szklić. Mniej reklamacji przy odbiorach, jeżeli mamy wszystko wykonane u siebie na hali, to ilość reklamacji i sprawdzone okno, jak dobrze funkcjonuje, to ilość reklamacji przy odbiorach spada od 25 do 50%. I znacznie mniej uszkodzeń szyb, zarysowań z tego, że są szyby już zamontowane, gotowe, a wiemy, że to jest zmora przy odbiorach, że mamy już prawie cały budynek gotowy i się okazuje, że jakieś 10 szyb musimy szybko zamówić, bo są jakieś wykruszenia lub coś się z tym dzieje. Taka krótka charakterystyka. Przebadaliśmy kompleksowo cały nasz system, bo chcieliśmy być pewni, że wszystko dobrze działa i zrobiliśmy takie badanie TBDK, to jest badanie wytrzymałości wyrywania zawiasu górnego i dla ramy, która nie jest wzmacniana, uzyskaliśmy wynik 3250 N, czyli to w przeliczeniu około 325 kg siła wyrywania, co odpowiada gabarytowi skrzydła o masie 120 kg. To można powiedzieć, że to jest bardzo dużo, dlatego nie potrzebujemy stosować nigdzie stali. Dopiero przy bardzo dużych elementach, przy wzmocnieniu profilem stalowym ramy, kształtownikiem stalowym o grubości 1,5 mm, uzyskaliśmy wynik 4200 N, co odpowiada masie skrzydła 150 kg. Tak prawdę mówiąc, każde okno akustyczne, czy antywomaniowe, czy dowolną konstrukcję szyby możemy w maksymalnych gabarytach tutaj spokojnie wykonać. Dalej, badania ITT. Wiadomo, że każdy system musi przejść wszystkiego rodzaju badania ITT i tu jest jedno z badań, gdzie mamy generalnie cały system jest w klasie 4 przepuszczalności powietrza, czyli szczelne. Wodoszczelność, uzyskaliśmy bardzo rewelacyjne wyniki E900 i E1950. To dzięki tym trójkomponentowym uszczelkom i konstrukcji systemu. Odporność na obciążenie wiatrem klasa C4 lub B4 to jest 1600 paskali i badanie bezpieczeństwa to jest 2400 paskali. Tak dla przypomnienia, bo wielu z Państwa na pewno wie, jakie są minimalne klasy wodoszczelności, na przykład dla Polski, to jest klasa 4A, czyli 150 paskali. Widzimy, że nasz system jest w tym wydaniu w okolicach 13 razy, ma większy zapas tej wodoszczelności niż te wymagania minimalne. Widzimy naszych sąsiadów klasa 5A, 7A. To jest 200-300 paskali, co odpowiada prędkości 64-79 km na godzinę. I na przykład Szwecja, gdzie warunki atmosferyczne są bardziej surowe, tam mamy klasę 7A, 9A, gdzie ciśnienie minimalne to jest 300 do 600 paskali. Dla porównania możemy zobaczyć, jak nasza klasa wodoszczelności tutaj się mieści, czyli dla klasy E900 mamy 137 km na godzinę prędkość wiatru, czyli warunki ekstremalne pogodowe, to prawdę mówiąc rzadko zdarzające się w Polsce, a jeżeli popatrzymy sobie na E1950, to jest 202 na godzinę, czyli ekstremalne huragany, można powiedzieć, że tak jak okna na Stany.
Czyli tutaj Właśnie tutaj mi przychodzi do głowy pytanie do Łukasza, jak ASH 80 Hybrid może się sprawdzić na rynkach eksportowych. Mamy tu wymienione rynki główne eksportowe tak naprawdę, Niemcy, Francja, Włoch brakuje, ale nie będą to na pewno większe wymogi. Szwecja, która od niedawna wielu producentom tam majaczy na horyzoncie. Jak możemy ten produkt, czy możemy go wykorzystać eksportowo? Każda firma, każdy producent ma pewną specjalizację w zakresie sprzedaży eksportowej konkretnych państw i tak naprawdę na różnych spotkaniach właśnie były te wątki poruszane. My też, nie ukrywam, jesteśmy na etapie wprowadzenia różnych rozwiązań eksportowych, typu na przykład ramy renowacyjne, monobloki, płetwa tak zwana, podgwoździowanie flinch na Amerykę. Natomiast powiem szczerze, z czego bardzo się cieszę, tym produktem, i to wielu producentów wie o tym doskonale, jesteśmy w stanie otworzyć sobie wiele rynków, bo proszę Państwa, zwróćcie uwagę, wejście z produktami aluminiowymi na rynek włoski, który jest bardzo wymagający, jest dużo rozdrobnienia, jeśli chodzi o producentów, był bardzo trudny. I teraz jak odwiedzam producentów, często rozmawiam, to właśnie bardzo często ten rynek włoski się przewija, hiszpański rynek, czyli tam, gdzie jest bardzo popularne, tanie aluminium, jest dużo rozdrobnienia w producentach, to będzie szansa, żeby wejść, tak? Więc Karol, w odpowiedzi na to pytanie powiem tak, jest to produkt, który my dopasowaliśmy do większości nam znanych rynków eksportowych. Też pewne pomysły się pojawiły i już jesteśmy na etapie dopasowywania choćby na przykład ram renowacyjnych. Natomiast to, co tu Paweł powiedział, nasz system jest tak skonstruowany, że przy niedużej inwestycji jesteśmy w stanie modyfikować aluminium zewnętrzne, te półszale. Dzięki temu osiągamy te rozwiązania, które są potrzebne na wejście na tych rynkach eksportowych, tak? W zasadzie na jednym profilu czy na jednym rdzeniu możemy kombinować z tym, jak ten system będzie finalnie wyglądał. To jeszcze chciałem no dodać, właśnie, do że Ciebie te miałem bardzo pytanie. dobre parametry szczelnościowe zostały uzyskane na konstrukcji, która z grubsza odpowiada wymiarom okna balkonowego. To nie są wymiary okna referencyjnego, stosunkowo małego pod względem powierzchni. To jest prawdziwe okno w wymiarach takiego okna balkonowego. Te bardzo dobre rezultaty, jeszcze bardziej powinniśmy to uwypuklać. Czyli tutaj jest okno w wymiarach 1150 na 2420, tak? Czyli tutaj to nie jest wcale małe okienko. Tak. Jeszcze raz, 1150? 1150 szerokości na 2420. To Okno duża balkonowe. szerokość. Tak, to duże okno balkonowe, także no, potwierdza dobrą statykę i dobrą wytrzymałość tych elementów i zapewnia odpowiednią szczelność. Idziemy dalej. Okej, tylko zaraz, tutaj, bo gdzieś mi zginęło. Poddaliśmy nasze okno też badaniom klimatycznym. I tutaj ekstremalne takie badania klimatyczne przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej, to jest o wymiarach 1150 na 2420. I jak widzimy zdjęcia zewnętrzne, skrajne zewnętrzne to jest strona wewnętrzna jak gdyby od strony pomieszczenia, a dwa środkowe zdjęcia są to zdjęcia od strony nagrzewania i schładzania, czyli strona zewnętrzna okna. I tutaj nie ma żadnych rozwarstwień, nie ma żadnych rozszczelnień w narożnikach przy tych wszystkich parametrach. I według pracowników ITB, którzy badają wiele różnego rodzaju konstrukcji, konstrukcja hybrydowa zachowywała się zdecydowanie lepiej niż inne konstrukcje PVC, czy aluminium, czy inne konstrukcje, które oni mieli w swoim badaniu. A to przez to, że mamy tą konstrukcję od strony zewnętrznej aluminium, od strony wewnętrznej odpowiednią przestrzeń, odpowiednią izolację i materiały, które są tam zastosowane, dobrze ze sobą współgrają. To zapewnia. No właśnie, o to chciałem zapytać. Nagrzewamy, schładzamy, rdzeń plastikowy, aluminium od strony zewnętrznej i wewnętrznej, różna rozszerzalność tych materiałów, czy z tym nie baliście się, że będzie kłopot? Albo czy to widać koniec końców? Znaczy nie widać, to widać na tym zdjęciu, bo tutaj jest akurat po nagrzewaniu ponad 70 stopni, akurat jeżeli chodzi, są zdjęcia przy tych elementach, ze względu na to, że jeżeli popatrzymy sobie tutaj do kamery, ja nie mam tego w przekroju akurat, mamy tak zwane komory od strony zewnętrznej, tam powstaje poduszka powietrzna. Ta poduszka powietrzna, temperatura nagrzewania
aluminium ciemnego nagrzewa się do 60-70 stopni, a przez tą poduszkę tutaj, która jest pomiędzy tymi komorami, tam temperatura się obniża o 25 do 30%. Czyli o około 25 stopni, czyli PVC, rozszerzalność aluminium jest mniejsza niż samego PVC, ale ze względu na to, że PVC się mniej nagrzewa, ta rozszerzalność wyrównuje się ze względu na swoją konstrukcję. I konstrukcja komorowa też bardzo mocno pomaga skompensować właśnie te wymiary bez żadnego problemu. To też jest potwierdzenie, wiedzieliśmy, że coś takiego jest i dlatego też zrobiliśmy maksymalne gabaryty, jakie się mieszczą w komorze termicznej WTB, żeby przebadać i sprawdzić po prostu w ekstremalnych warunkach. To jeszcze pytanie dalej odnośnie nagrzewania, bo taki problem powstał w przypadku profili PVC, szczególnie z kolorami ciemnymi, które są bardzo modne w ostatnim czasie. Problem wyginania, wykrzywiania się profili. Osobiście doświadczyłem takich sytuacji, że po montażu wszystko elegancko, pięknie, no, z laserem można by było podchodzić, natomiast podczas odbioru stolarka była nagrzana i mieliśmy wygięcie i potrzebowaliśmy podparcia wtedy od producenta, że to jest wygięcie w normie. Jak tutaj jest z wyginaniem, chociażby przy takim wymiarze 2,40? Ja z raportu, z tego co, bo tutaj nie zamieściłem tego raportu, ale w raporcie jest od razu określone, jak przy takich dużych gabarytach, ile się tutaj okno nam wyginało. Bo każde okno, każdy materiał delikatnie się wygina i maksymalne wygięcie było 1,7 mm, jeżeli chodzi o po otwarciu okna, czyli takie lekkie złocenie, ale to kompensują nasze uszczelki, które mają dosyć duży zakres pracy, bo mają w okolicach 3,5 do 4 mm zakresu pracy i nie wystąpiło żadne haczenie. To oni też, tutaj pracownicy ITB byli zaskoczeni, że okno ani się nie patrzy, ani się nie haczy, a jeżeli chodzi o okno zamknięte, to deformacja była zdecydowanie poniżej 1 mm. No to jakby, co chciałem podkreślić, z większymi deformacjami mamy do czynienia na co dzień w normalnych warunkach budowlanych, przy normalnych oknach. Wracamy do prezentacji. Mamy tutaj również badania w kwaśnej mgle solnej, bo tutaj gdzieś, nie wiem czy na czasie takie pytanie nie padło, co z korozją naroży? Właśnie, sprawdziliśmy też, specjalnie poddaliśmy próbki, tu akurat mamy próbkę P1 i P2, jedna miała malowane naroża na dole, teraz jeżeli tutaj gdzieś jest tam, chwileczkę, tu, Tak, jesteśmy. ja nie widzę. O, tutaj mamy próbkę niemalowane naroża i malowane naroża i przeprowadziliśmy test w mgle solnej, tak jak się przeprowadza dla powłok malowanych 1008 godzin, czyli tutaj mamy aż do klasy C4, jeżeli chodzi o korozyjność i odporność i widzimy, że wyniki tutaj są wyniki wymagane, a zaraz, bo tutaj coś mi... Wyniki wymagane, które są dla danej klasy. Widzimy, że tutaj degradacja, gdyby powstawała 16 mm, u nas w naszym przypadku powstaje 1,7, 1,9, czyli jest zdecydowanie kilkunastokrotnie mniej niż norma. Tak samo tutaj według Quali-kodu mamy podchodzenie jak gdyby korozji pod farbę, jest 3 mm, mamy 0,7 do 0,6, czyli też wielokrotnie mniej niż faktycznie Quali-kod to do tego tutaj dopuszcza, tak? Różnicę zatem widzimy chociażby podchodzenie korozji 0,7-0,6. Tak. Czy warto zatem malować, czy nie warto? Nie potrzeba, nie ma takiej potrzeby malowania. Ja tutaj pokażę na tych próbkach. To jest próbka niemalowana, to jest próbka malowana z narożem, tak, który jest. Wiadomo, że takie nacięcia się robi standardowo, jeżeli chodzi o samą próbę badania, ale widzimy, że w narożniki tutaj nigdzie żadna korozja tam nic się z tym nie działo, tak. Czyli tutaj nie ma takiej potrzeby malowania przy klasach C4 do C4 bez żadnego problemu. My będziemy robić kolejne badania, żeby zrobić na klasę C5, czyli na 2000 godzin też w mgle solnej, żeby wykluczyć to zjawisko i potwierdzić. Wiadomo, że też troszeczkę czasu potrzeba na takie 2000 godzin, to też zajmuje. Pierwsze otrzymaliśmy tutaj po pierwszych próbach. Od razu pytanie, Łukasz, do ciebie. Jak w tym kontekście
potencjał na obiekty, a także na chociażby klimat nasz nadmorski, gdzie zasolenie w powietrzu występuje, potencjalna korozja właśnie dotycząca metali i jakieś tam wymagania są. Znaczy, powiem tak jak wspominałem na początku, nasz zespół obiektowy już bardzo aktywnie działa u architektów, jeśli chodzi o promocję nowego systemu, nowego rozwiązania. I to, co jesteśmy bardzo zaskoczeni, architekci bardzo pozytywnie to przyjmują. Nawet chcę się pochwalić, ileś już dużych projektów jest wpisem na naszych systemach ASH 80. Dlaczego? Dlatego, że rozwiązaliśmy podstawowo odwieczny problem architekta i inwestora przy okazji, czyli to, co musimy, najczęściej robimy z aluminium, czyli fasada, zimne, ciepłe, doły robimy w aluminium i często jak to jest jakiś biurowiec, często No i jak peposzka chyba obowiązkowo, tak? tak. I często w pewnym momencie pojawia się pytanie, co zrobić, żeby szukać oszczędności i pojawia się stolarka PCV w otworówce, tak? I zazwyczaj to jest takie dobieranie na zasadzie ten sam kolor, okleiny, natomiast w efekcie nigdy nie dobierzemy tak idealnie PCV i aluminium, żeby to tak samo wyglądało. I z tym największy problem mieli architekci, że oni w pewnym momencie byli przez inwestorów czy generalnych zmuszani do dobierania tańszych rozwiązań, nie do końca spełniających oczekiwania jakościowe, wizualne, a w naszym przypadku nie ma już tego zmartwienia, tak? Możemy wszystko, bo tutaj chyba nie powiedzieliśmy, zaraz do tego wątku dojdziemy, Karol, wszystko możemy łączyć z aluminium i to, co jest naszą największą chyba przewagą, jeśli chodzi o naszą hybrydę, nasze rozwiązanie, to jest tak zaprojektowana, że możemy łączyć we wszystkim, co potrzebujemy w obiektach. Możemy nawet przepiąć fasady, połączyć to z różnego rodzaju elementami aluminiowymi tak naprawdę i to przewaga tego systemu jest taka, że jak czegokolwiek nam będzie brakowało w hybrydzie, bo to jest system okienno-drzwiowy, to realizujemy to w aluminium. Czyli tak naprawdę możemy śmiało powiedzieć, że praktycznie zdecydowana większość dużych projektów obiektowych może być z wykorzystaniem hybrydy i oczywiście też naszych systemów aluminiowych, więc Już rozumiem, dlaczego Artur się nie martwi, że potencjalnie może to wyprzeć, czy zagrozić systemom aluminiowym. Będziemy mówili o łącznikach, o elementach spinających te wszystkie systemy, więc wtedy przejdziemy też do tego, z czym i jak możemy łączyć. Jedno z moich... Tak, dodam, proszę. Karol, zadałeś mi pytanie, jeśli chodzi o te badania, dlaczego zrobiliśmy tutaj na tą mgłę solną, dlatego, że stolarka PCV, bo pewnie będziesz na końcu zadawał pytanie, z czym głównie nasz system będzie konkurował. Nam się wydaje, że to Na razie stawiam tezę, że z aluminium, ale może zaraz padnie kolejne pytanie. stolarka PCV jest skalowana, czyli producenci sprzedają, często nie zastanawiałem się, gdzie to jest sprzedawane. Ja niejednokrotnie widziałem, że okna z Europy wyjeżdżały, wypływały na inne kontynenty, więc tak chcieliśmy zaprojektować system, że producent, który myśli o skalowaniu, chce robić to w tysiącach chce robić nowoczesne okna aluminiowe, bo tak to będziemy nazywali, nie będzie musiał się stresować i martwić tak naprawdę, gdzie będzie to montowane i jaki wpływ choćby oddziaływanie morza czy oceanu będzie miało na nasz system, tak? Swoją drogą oddziaływanie na środowisko to też jest ciekawa sprawa, nie zdradzaj tutaj szczegółów, ale przypomniałeś mi pewien wątek, do którego na pewno gdzieś tam później przejdziemy. Wróćmy do parametrów termicznych, bo to, z czym się kojarzy aluminium. Panowie, wy jesteście trochę, że tak powiem, branżowo spaczeni, ale może powiedzcie, z czym wam się kojarzy, a ja wam powiem, co mi najczęściej klienci mówią na temat aluminium. Artur, Pewnie proszę, mówią, to... że aluminium jest zimne, tak, w dotyku. Tak, Muszę tak. tutaj zaprotestować, bo parametry okien aluminiowych są bardzo dobre. Ale Pozwalają- takie jest, wiesz, taka jest pierwsza myśl, nie? percepcja, Metalowe tak, okno, nie? Dokładnie, natomiast okna aluminiowe takie standardowe, ja tutaj specjalnie nazywam je klasycznymi systemami aluminiowymi, one spełniają wszystkie warunki wymagane tutaj uregulowaniami prawnymi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast to o tym za chwilę powie pewnie Paweł, hybryda jeszcze śrubuje te parametry, jeszcze termika
jest lepszy. No ja byłem zaskoczony tymi wynikami, chyba one zaraz się pojawią, jakbyśmy mogli Cię, Tak, Paweł, już poprosić, żebyś pokazuję. nas... I to powiedział Tajemniczył. konstruktor aluminium z 30-letnim doświadczeniem. Jeżeli chodzi o samą termikę, generalnie jest, jak popatrzymy sobie, izotermy, które przechodzą, czyli te kolorowe paski, przechodzą z góry na dół. Czyli to jest takie idealne, jak gdyby położenie, nie ma żadnych takich przeciągnięć do środka, żeby zachować odpowiednią termikę. Dlaczego? Dla tego złożenia uzyskaliśmy współczynnik przenikania przez ramę i skrzydło, czyli złożenia takiego 1,0 wata na metr kwadrat razy Kelvin, oraz przy zastosowaniu szyby 0,5 z ciepłą ramką uzyskaliśmy dla okna referencyjnego o wymiarze 1230 na 1480 wynik 0,73. Czyli można powiedzieć, że to są okna o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Można powiedzieć nawet, że to są prawie że okna pasywne, tak? No właśnie ja, znając na co dzień, czy mając do czynienia z systemami między innymi dobrymi plastikowymi, żeby nie wymieniać ich nazw, to mogę potwierdzić, że dobre systemy powyżej 80 mm, drogie całkiem systemy, niekiedy nie potrafią, czy są na tym poziomie, albo nie sięgają tego 0,73 w oknie referencyjnym, więc to rzeczywiście, jak to pierwszy raz zobaczyłem, zaskakująco dużo. Pytanie padło, jaki jest zakres temperatur zewnętrznych, wewnętrznych, chyba w tym przypadku na tych obrazkach. Na tych obrazkach jest bodajże 25 stopni różnicy pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną, zgodnie z normą. Nie pamiętam teraz, jeżeli chodzi o samą prezentację, musiałbym zobaczyć do raportu. Ja myślę, że ciekawe dla naszych tutaj oglądających ciekawa będzie informacja, a jak się te parametry mają do, jak ja mówię, klasycznych systemów aluminiowych. Naszym tutaj najpopularniejszym systemem okienno-drzwiowym, bardzo mocno rozpychającym się na rynku, jest system AS75, czyli 75, tak jak we wszystkich systemach Aluron, informuje o głębokości zabudowy. Jeżeli byśmy zajrzeli do katalogu Aluronu, tam na początku są takie strony pokazujące przykładowe obliczenia termiczne i tam dokładnie dla takiego samego przypadku możemy zobaczyć, że UF AS75 to jest mniej więcej, zaczyna się od 1,2, 1,3, tutaj mamy 1,0, a UW zaczyna się od 0,8. Też bardzo, bardzo dobre parametry, spełniają wszystkie wymagania, natomiast tutaj jest zdecydowanie jeszcze lepiej. Te parametry są związane też z dodatkowym uszczelnieniem tutaj środkowym, czyli tak prawdę mówiąc, w całym przekroju jest to system trójuszczelkowy, jeżeli popatrzymy sobie na przekroje. To jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że aluminiowców zachęcam, żeby sobie wyobrazili, jak wygląda uszczelka centralna w standardowym oknie aluminiowym, tak? To jest taka duża struktura, często kilkuelementowa, część odpowiada za szczelność, część odpowiada za izolacyjność termiczną, natomiast tutaj to jest taki jeden pojedynczy listek, tak? I ten sukces wynika z głębokości tego rdzenia, tak? Tutaj rozwiązanie hybryd to jest rdzeń o głębokości 76 mm z kawałkiem, natomiast w systemach aluminiowych klasycznych, w Aluronie przekładka termiczna w AS75 to jest głębokość 45 mm, stąd też taka różnica. My musimy nadganiać tą dużym przekrojem uszczelki centralnej, nadganiać te, że tak powiem, mniejsze przekroje izolacji. Ja tylko jeszcze dodam taką rzecz, bo to jest bardzo cenne, co Artur powiedział o tych parametrach aluminium, czy naszych, czy naszej konkurencji europejskiej. Natomiast chciałbym zwrócić jedną uwagę, że tutaj osiągamy to w standardzie bez żadnych izolatorów wewnętrznych. W aluminium te parametry, o których Artur wspomina, to są parametry dzięki piankom, izolatorom, podkładkom podszybowym. Trzeba to kupić, trzeba to dociąć, trzeba to wkleić, zamontować, wcisnąć. W naszym przypadku naszej hybrydy te wszystkie operacje nam odpadają, tak? To proszę sobie zwrócić uwagę, że my to możemy powiedzieć, że mamy w takim bazowym standardzie po prostu tak wysoką termikę. Ta termika, jeżeli popatrzymy sobie na samą izolacyjność rdzenia, nawet montując dodatkową stal w ramię, spada nam UF o 1/10, a na oknie referencyjnym o 1/100. Mamy 0,74. Czyli tutaj ten izolator, czyli to PVC spełnia swoją rolę, żeby oddzielić właśnie granicę ciepła i zimna w danej konstrukcji.
To, co mamy, najmniejsze okno, jakie możemy zbudować przy tym. Ja widziałem to okno, swoją drogą, przepraszam, że się wtrącę. Tak. Widziałem je takie mniej więcej w zawierciu, no malutkie okienenko do łazienki. Tak, piwniczne można powiedzieć, które możemy spokojnie sobie zrobić i bez żadnych dodatkowych dociepleń możemy uzyskać 600 na 650, chociaż można nawet ten parametr obniżyć, bo zgodnie z normą to nie jest 0,90, tylko 0,9, a 0,9 to możemy nawet zjechać do 0,94, jeżeli chodzi o interpretację zgodnie z normą. Trochę się wtedy trzeba potencjalnie poprzepychać, jeżeli ktoś chce nam udowodnić, bo miałem taki przypadek, że ktoś chce nam udowodnić, że nie spełniamy parametru WT 2021, ale rzeczywiście według normy jest podane w częściach dziesiątych, co za tym idzie 0,94 spełnia wymóg WT na poziomie 0,9. I to jest rozwiązanie bolączki rynkowej. Bolączka rynkowa polega na tym, że właśnie te małe okna, małe wymiary są trudne do osiągnięcia, jeżeli chodzi o ten poziom izolacyjności termicznej. Tutaj też klasyczna stolarka aluminiowa gimnastykuje się bardzo mocno, tak jak powiedział Łukasz, musimy to doszczelniać, dokładać tam różne dodatkowe elementy, natomiast tutaj w hybrydzie ta termika wychodzi bez problemu. Czyli każdy producent, który produkuje, nie musi się martwić, czy spełni normy, czy nie spełni. Zawsze w każdym wydaniu w Polsce jest akurat taki przepis, gdzie dla każdego okna obowiązuje, na zachodzie jest dla okna referencyjnego. Ja jeszcze powiem ciekawostkę, bo widziałem jeszcze prezentację taką rozszerzoną twoją i tam były obliczenia dwóch przekrojów. Różniły się one właśnie tą uszczelką centralną. Usunięcie uszczelki centralnej wcale nie powoduje znaczącej zmiany izolacyjności termicznej. Tak, o 1/10 tracimy ze względu na brak tej uszczelki środkowej, a też mogę podać jako ciekawostkę, gdybyśmy docieplili, bo zrobiliśmy też takie badanie, gdybyśmy docieplili tylko w dwóch komorach, tam gdzie jest komora stali w ramie i komora w skrzydle, która jest przewidziana i tam gdybyśmy włożyli piankę poliuretanową, to mamy przekrój UF równy 0,84. Czyli też bardzo rewelacyjny, czyli tak prawdę mówiąc takiego okna 0,84 w stosunku do 1,0. do 1,0. Czyli tak prawdę mówiąc nie jesteśmy w stanie takiego okna wyprodukować na zgrywarce czterogłowicowej, ponieważ tracimy jak gdyby zakres funkcjonowania i zgrzania, tak? Takie okno podawcze można powiedzieć do sklepu, bardzo małe. Następny parametr taki, który jest, to jest określający statykę. I tutaj mamy po lewej stronie statykę samego skrzydła i tutaj mamy diagram. Tutaj od razu Bartkowi odpowiadamy, który pytał o maksymalne gabaryty bez wzmocnienia. Tutaj to widzimy na tym po lewej stronie diagramie, no właśnie, różne kolory, czy tutaj różne kreskowanie, bo to nie tak, różne kolory. Kreskowanie, bo tutaj ze względów prezentacyjnych zrobiliśmy różne kreskowanie, tak samo jest w naszym katalogu. Mamy po lewej stronie mamy wymiar skrzydła, jakie możemy maksymalne wymiary skrzydła zrobić, czyli na przykład bez standardowe skrzydło, które jest, to jest 2,5 metra wysokości, na przykład na metr szerokości, jeżeli byśmy zrobili szybę wklejaną do tego elementu, to możemy nawet 2700 na metr 10 szerokości. To ja tutaj do moich handlowców i do wszystkich handlowców zajmujących się sprzedażą stolarki okienno-drzwiowej PCW, zwróćcie uwagę na przykład na ten wymiar, tutaj będzie 1,45 m na 1,70 m. Tak. 1,45 m skrzydło szerokości. 1,50 m szerokości na 175. No dobra, ale wtedy już muszę sobie wkleić chyba. Nie wklejamy, bo mamy 1,50 m mamy bez wklejania. Zaraz tutaj pokażę. Gdzieś mi tu uciekło. Ja znajdę. O, Już jest, jesteśmy. dobra. Okej. Mamy tutaj 1,50 m na 1,75 m. Dobra, rzeczywiście, tak. A jeżeli chcemy zrobić wklejane, to mamy 1,60 m na 1,90 m. 1,60 m na 1,90 m jedno skrzydło. Tak, jedno skrzydło. Czyli tutaj jest to... Żeby zawias jeszcze dał radę, to tak, będzie zawias dobrze. mamy 150 kg bez żadnego problemu. Są pewne ograniczenia co do okuć. Od pewnego momentu ciężar szyby za metr kwadratowy 60 kg ogranicza nam jak gdyby zakres stosowania. I tutaj też nie tylko nasza wytrzymałość skrzydła, ale też są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o okucia. I takie okna, które są tutaj do 2,5 metra, można zbudować w jednej ramie, jeżeli nie przekroczymy wagi skrzydła 120 kg, bez wzmocnień.
Proszę Łukasz, proszę. Chciałbym też dodać, to takie fajne pytanie zadałeś parę minut temu, jak postrzegamy rozwój systemu na rynkach eksportowych. Szanowni Państwo, produkujecie okna PCV i zastanówcie się, ile razy był problem, tak zwany balkon bez przewiązki, rynek Francja, Benelux, Włochy, gdzie no, olbrzymi problem, 2300, 2400 w kolorze już jest olbrzymi problem, jeśli chodzi o rozwiązania w PVC, a to daje nowe możliwości tak naprawdę, więc to nie jest tylko kwestia jakby pomysłu na to, że ten produkt będzie lepszy, ale też będzie spełniał oczekiwania tych klientów, bo ciężko Francuza czy Włocha zmienić i powiedzieć mu, że możemy robić mniejsze okna. Te 2,5 to jest naprawdę bez przewiązki balkon bardzo dużych gabarytów, a w momencie, kiedy jeszcze dołożymy stal, no to tutaj 2,700 to naprawdę to jest coś, co jest na pewno ewidentną przewagą nad stolarką PCV. Przy gabarycie wysokości 2,70 widzę tutaj 1,10 m szerokości, bardzo dużo, bez wzmocnienia 2,50 max wysokości i szerokości chyba około metra. Tak, metr. No dobra, i widzimy jeszcze po prawej stronie odnośnie ram, jak to jest w przypadku ciemnych, jasnych kolorów, jak nam się to rozkłada, jakbyś mógł nam tylko, Paweł, wspomnieć, co to są za oznaczenia, co one tutaj... Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie, że ramę, jeżeli mamy okno dwuskrzydłowe, to ramę możemy wykonać, czy tam wieloskrzydłowe, w zależności od tego, co potrzebujemy. Ramę możemy wykonać bez wzmocnień dla gabarytu 2300 na 2300. Jeżeli chodzi o kolory ciemne, typu na przykład antracyt, nie antracyt, wiadomo, że tam rozszerzalność tych profili jest zdecydowanie większa, dlatego mamy pewne ograniczenia co do wielkości, to mamy 3400 na 3400, czyli w tym całym polu możemy zrobić konstrukcję w jednej ramie. Jeżeli mamy zespół okien, to należy to połączyć włącznikiem dylatacyjnym i dołożyć kolejną ramę, jeżeli mamy na przykład 30 metrów takiej fasady. Jeżeli dobrze czytam, bazując na tym, że jesteśmy w tym środkowym polu, rama ze wzmocnieniem, ciemne kolory, niecałe 3,50, pewnie jakieś 3,40, tak, 3,400 w milimetrach na 3,400. Czyli mogę sobie zrobić takiego fixa 3,400 na 3,400? Tak, tylko że są pewne też ograniczenia później odnośnie wagi. Jeżeli jest rama niewzmocniona, to waga szkła może być maksymalna 130 kg, a jeżeli jest rama wzmocniona, jeżeli to jest jedna tafla szkła, to maksymalnie 250 kg. Tak? To w katalogu też są pewne szczegóły opisane, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o jasne kolory, typu biały, jakieś kremowe i tak dalej, to w naszym katalogu też jest to od razu wyszczególnione, które kolory zaliczamy do jasnych, które zaliczamy do ciemnych, to możemy wykonać nawet w jednej ramie 4,5 metra. To też jest związane z odpowiednią rozszerzalnością i montażem. Idźmy dalej, bo... Widzę, że idzie stan. Tutaj odnośnie kolorystyki, tutaj Łukasz już powiedział, że 34 kolory mamy w standardzie, 12 strukturalnych i tutaj są wymienione te kolory, tak żeby... Ja jeszcze dodam tylko, Pawle, przepraszam, wejdę Ci w słowo. Nie jest to standardem u systemodawców. Widzimy taki trend, że coraz więcej na rynku tych kolorów strukturalnych się sprzedaje. Są to zdecydowanie droższe farby w zakupie, dlatego zdecydowaliśmy się miesiąc temu wprowadzić 12 kolorów. Jest to najszersza i największa oferta, jeśli chodzi o kolory strukturalne. Natomiast jeśli pod względem standardu 34 kolory bez dopłaty z terminem realizacji, tak wspominałem, 5-6 dni roboczych, to jesteśmy liderem rynku. Nie ma drugiej takiej oferty żaden systemodawca. No już tutaj właśnie na prezentacji się pojawiło, ja miałem o to właśnie zapytać, sobie tutaj odnotowałem, mianowicie bikolory bez dopłaty. Rzecz w PVC wydaje mi się nie do pomyślenia, żeby zrobić bikolor tak po prostu. Oczywiście, że jest do pomyślenia, tylko za odpowiednie długo wiadomo, no to musi kosztować. Dużej ilości. W naszym przypadku nie ma to znaczenia, czy to będzie bicolor, czy będzie to kolor jednostronny w tej samej farbie. Dlaczego? Dlatego, że szale są malowane oddzielnie, w oddzielnym procesie i w procesie izomowania możemy bardzo łatwo sobie połączyć i mamy tak samo w kolorach, jeżeli to jest bicolor w kolorze standardowym, taki sam termin dostawy mamy. Też w minimalnej ilości, taka jaka jest, można u nas zamówić, tak?
Tutaj nie mamy takich ograniczeń, czyli też wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom klientów. Więc można naprawdę będzie fajne rzeczy stworzyć. To jest kolejna, ja powiem tak, no nie chcę powiedzieć, że ewidentna atut czy przewaga, bo tych przewag jest naprawdę tutaj bardzo dużo, natomiast każdy, kto produkuje PCV, wie, ile dzisiaj zamawia koloru tak zwanego jednostronnego, dwustronnego, bikolorów. W naszym przypadku to wszystko jest bez dopłaty i ja uważam, że to będzie ekstremalna przewaga. Proszę Państwa, no proszę sobie wyobrazić, że wziąć dobry system PCV, doliczyć sobie okleiny dwustronne, doliczyć sobie tutaj okleiny w bikolorze, a w naszym przypadku jest to całkowicie bez dopłaty. Uwaga, dalej mówimy o terminie realizacji, szanowni Państwo, w 5 dni roboczych, tak? Zamówiłem jakiś czas temu okna, słuchajcie panowie, no to też było przegięcie, no bo tam ponad 100 kolorów dostępnych w okleinach, klient wybrał sobie, z jakiegoś powodu zgłosił się do nas okna niebieskie, próbowaliśmy wybić to z głowy, niestety nie udało się wybić tego z głowy, padło na okna niebieskie, czekaliśmy 6 tygodni, aż profil dojedzie do producenta. Dopiero się rozpoczął proces produkcji. 6 tygodni czekaliśmy na, nie dni, na dostarczenie tego To dobrze, profilu. jak 6 tygodni się pilarz nie pomyli. przy Ale cięciu nie, jeszcze w to jakby procesie. to jak będzie już... kolejne 6 tygodni albo coś się stanie. No właśnie zauważyłeś już problem, z którym się spotkaliśmy. Mianowicie jedno okno okazało się wadliwe. Trzeba było poczekać, aż zostanie doprodukowany balkon, więc znowu czekaliśmy kolejne tygodnie na, na okleinę i na wyprodukowanie tego. Czy my, tak mówię, mamy te terminy dosyć szybkie, standardowe, natomiast Karol, nie raz chcieliśmy pomóc klientowi i w 3 dni robiliśmy materiał, więc jakby będziesz wybierał naszą hybrydę przyszłościowo, na pewno nie będziesz miał takich problemów, wątpliwości z terminami. Pan prezes Gierszewski chwali się tym, to też jest wasz atut, jak i właśnie wspomnianego Druteksu, że dużo rzeczy robicie sami, albo macie je swoje własne, typu szczelki, właśnie tu u was natłocznia, teraz będziecie jakby też mogli to sami u siebie połączyć, nie będąc uzależnionym od nikogo innego. I właśnie chciałem powiedzieć, że prezes Gierszewski chwali się tym, że ma takie przypadki, że ktoś kiedyś tam, nie wiem na ile to jest legenda, a na ile prawda, ale kiedyś to sprawdzę, że przyjeżdża klient na kawę, mówi, ma super pilną w ogóle sprawę i w ogóle i zanim oni skończą kawę i zanim skończą wszystko, to okno już jest i czeka. Jakieś tam jedno specjalne i że specjalnie wyprodukowane. Kiedyś to sprawdzę, ale właśnie to tak a propos tego uważaj, bo jak mówisz, że w 3 dni, to kiedyś ktoś postanowi to sprawdzić i będzie trzeba się gimnastykować. No wiadomo, nieograniczona liczba kolorów i szybkie dostawy, tutaj co Łukasz już powiedział, i wiadomo, że przy własnej malarni proszkowej jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować. Jeżeli chodzi o przegląd systemu, patrząc od strony lewej, ja nie wiem, czy tutaj widoczne jest, mamy tak, korpus podstawowy i mamy standardową ramę o wysokości 70 mm i głębokości zabudowy 80 mm oraz ramę zlicowaną od strony wewnętrznej o szerokości 92,5 mm. Mamy również w naszej ofercie z ramy drzwiowe systemu MD oraz o wysokości tutaj 80 mm oraz te same wersje, ale wersje typu AD, czyli bez uszczelki środkowej. Słupek do systemu AD i słupek stały do systemu MD. Jeżeli chodzi o podstawowe skrzydła, to standardowe skrzydło jest to takie płaskie, niezlicowane oraz to, co pokazywaliśmy na początku prezentacji, jest możliwość dowolnej nakładki. W naszym przypadku jest to zlicowanie od strony zewnętrznej i to jest też o szerokości 92,5 mm. W standardzie mamy profile drzwiowe otwierane do wewnątrz, zarówno płaskie, jak i zlicowane. Oraz skrzydło otwierane na zewnątrz, typu T, jest tylko płaskie. Ruchomy słupek zarówno MD, jak i AD. I zestaw listew przyszybowych, tak żeby zapewnić odpowiednie możliwości szklenia. Tutaj jest kilka przykładów listew z ściągniętymi uszczelkami i my dostarczamy generalnie listwy z ściągniętymi uszczelkami, żeby przyspieszyć ten proces produkcyjny. I tutaj mamy zakres stosowania od 24 do 56 mm, ale istnieją też te same listwy
z wykorzystaniem właśnie naszych uszczelek standardowych, klinowych, które są wykorzystywane w systemie na przykład AS75 i tu mamy możliwość szklenia od 20 do 58 mm. Co to sprawia? Sprawia to, że na przykład jeżeli mamy całe zamówienie, na przykład 50 okien, zamówiliśmy jedną listwę, a na dany pakiet na przykład 48 mm, a mamy jedno okno akustyczne o innej grubości pakietu, na przykład różniące się o 2 albo 3 mm, możemy w łatwy sposób, to też będzie pokazane w filmie, wyciągnąć tą uszczelkę z listy szybowej i zastąpić ją uszczelką klinową. Jeżeli chodzi o optykę, wygląda to naprawdę bardzo zbliżone do uszczelek wciągniętych w listy przyszybowe. Tutaj taki krótki przegląd systemu. Mamy od okien niezlicowanych przez półzlicowane, po zlicowane, tak żeby Państwu przypomnieć i pokazać możliwości systemu. Tu jest tylko ogranicza nas fantazja, co chcemy mieć w kolejnych zestawieniach. Przekrój przez słupek stały i tutaj mamy szerokość złożenia 178 mm. Przekrój przez słupek ruchomy. Słupek ruchomy jest w bardzo prosty sposób składany. Tniemy go na prosto i mocując ze ślepki mamy gotową konstrukcję. Co jest charakterystyczne dla tego słupka ruchomego, możemy mieć zarówno słupek z dźwignią wewnętrzną, tak gdzie jest rowek, o już mam, tutaj mocujemy z okuciem właśnie mocowanym w tym miejscu i gdzie możemy przez dźwignię to zrealizować, zablokowanie skrzydła biernego oraz możemy zrobić okno na 2 klamki, jako słupek ruchomy na 2 klamki funkcjonujące, gdzie okucie mocujemy tutaj ukryte od strony wewnętrznej. Przykładowy przekrój przez profile dźwiowe z progami, przekrój z ramą. I tutaj kilka takich zagadnień technologicznych, jak to wykonywać, odwodnienia. Możemy wykonywać odwodnienia do dołu, co jest najbardziej preferowaną metodą, oraz jest możliwość wykonywania odwodnień na wprost. I tutaj te odwodnienia na wprost są takie dosyć charakterystyczne. Daleko w kamerze jest ten system, postaram się go tutaj dać na full screena, może nam się uda coś, nie coś. Bliżej podstawimy. Ale podstawimy tu, może. narożnik. Karol, może Tak, mogę podać bliżej i to, co zwróciło moją uwagę, w sumie nawet tu by pasował, mógł od początku tu stać. Okej. To, co zwróciło moją uwagę, to jest takie gadżety, bajerki, to ja lubię takie rzeczy, mianowicie tutaj te maskowanie. To jest element, jak widzimy na prezentacji, zaraz go wrócę do tej prezentacji, Z08020. Momencik, bo nie widzimy prezentacji, ja muszę przełączyć z powrotem. Taki drobny elemencik. Ten I elemencik tutaj już się dowiedziałem, że można na tym zrobić jakieś znakowanie, grawer. Grawer to tak jak tutaj system mamy oznaczony, on jest zrobiony już w profilu na stałe, to nie jest jakaś tam naklejka. Mam specjalny lakier, który wypala, ale nie przypala lakieru, więc możemy robić dowolny logotyp. To jest taka fajna przewaga, że producenci, którzy chcą swój brand w Europie czy w Polsce budować, to mogą oczywiście, zamawiając naszą hybrydę, ze swoim logotypem też złożyć zamówienie. Ale nie to jest najlepsze, bo najlepsze to jest, jaki jest minimum logistyczne, żeby to zrobić. Ja byłem w szoku i generalnie już prawie od jednej budowy można by to zamawiać. Tak, zgadza się. No i co najważniejsze, to jest chyba jedyne rozwiązanie w Europie, bo nie spotkałem się z czymś takim. Typowe ześlepki z tworzyw sztucznych zazwyczaj są w 4, 5, 6 kolorach, a my to malujemy pod kolor aluminium, czyli tak naprawdę no limit, bo to mamy w kolorach. Ale to nawet wiesz, w PCW jest taki dylemat, że masz okleinę nawet ładną, teraz modne kolory matowe, łódeki różnego rodzaju, czy takie właśnie imitujące matowe drewno i do tego masz taką plastikową zaślepkę, która no nie licuje jakby z tą ładną okleiną, jakby nie patrzeć. Zgadzamy. Jaka by ta zaślepka nie była, ta wersja tworzywa, ona jest brzydka. To, co pokazujemy tutaj, to jest znów skok jakościowy. I w każdym kolorze to malujemy pod zamówienie, więc nawet jakbyśmy mieli inwestora, to chce różowy kolor, zaślepki robimy w kolorze różowym pod
Stolarkę. Dopytam Trzeba dla zwrócić pewności. uwagę na trwałość. 50 sztuk? Dobrze pamiętam? 50 sztuk. Trzeba zwrócić uwagę na trwałość. Ta zaślepka nie odpadnie, nie, że tak powiem, pod wpływem promieni słonecznych nie zepsuje się. Tutaj będzie to rozwiązanie I to na nie jest- długie lata. To nie jest dużo droższe rozwiązanie względem zwykłych tworzyw sztucznych zaślepek. To jest też rozwiązanie Już wiem, czemu nie stał ten profil tutaj od początku, bo w drugiej kamerze nam teraz lekko Pawła zasłania, ale dobra, przesuniemy go i się mieścimy Okej. razem z narożnikiem. Jedno, co jest ważne, ta zaślepka już była chyba ze 100 razy ściągana i ona cały czas się wklikuje i cały czas pewnie trzyma. To też jest bardzo ważne. Wiele zaślepek, które jest montowane na budowie, idziemy na odbiory końcowe i szukamy zaślepek w oknach i nagle inspektor mówi, a tutaj zaślepki nie ma, tutaj zaślepki nie ma i musimy to szybko uzupełniać, a w tym przypadku mamy pewność, że to będzie do zawsze trwałe i dobrze trzymało. Okej. Przejdziemy tam, nie? O, dobra. Profile podparapetowe, listwy transportowe wykorzystujemy, mamy też w swojej ofercie taką listwę transportową, możemy wykorzystać dowolną listwę transportową istniejącą na rynku, też są specjalne zaczepy, które się wpinają i możliwość wykorzystania parapetu naszego ekstrudowanego. Tu jest taki prosty przekrój przez słupek ruchomy i jak w łatwy sposób można to szybko przymocować, czyli cięcie proste, zaślepki, proste wkręty, temat zamknięty. Wiele przypadków też było na temat montażu właśnie ramy bez wzmocnień i jak to wygląda. Tutaj akurat mamy montaż na turbośruby lub na kołki montażowe, jak chcemy. Rzeczywiście na czacie w międzyczasie też padło takie pytanie. Ja pamiętam o wszystkich pytaniach i do nich dojdziemy, ale właśnie takie pytanie też padło w międzyczasie na czacie. I tutaj specjalnie mamy tą ramę zrobioną wielokomorową, żeby zapewnić odpowiednią sztywność, czyli tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 ścianek, odpowiednią sztywność, żeby ten kołek tam nie wciągnął. To jest też ważne, że oś obrotu zawiasu, czyli całego ciężaru skrzydła właśnie jest w tym miejscu, niedaleko, tylko w tym miejscu i zmniejszamy jak gdyby moment obrotowy dla ciężkiej konstrukcji. Dlatego nie musimy mieć dodatkowych wzmocnień stalowych. To jest jeden z przykładów akurat połączeń łącznikami statycznymi przy wykorzystaniu dokładnie tej samej stali, którą używamy do ramy. Mamy tą stal pasującą jednocześnie dla ramy, do słupka ruchomego, do słupka stałego i do takich połączeń, a z zewnątrz i wewnątrz mamy nasze adaptery, które są wykorzystywane właśnie z systemów aluminiowych i zarazem mamy odpowiednią dylatację tego połączenia. Jest to też proste i łatwe połączenie. W wielu przypadkach, tu ja nie pokazuję wszystkich przekrojów, bo nie starczyłoby nam czasu, to katalog jest dosyć gruby, ale mamy też tutaj połączenie na przykład okna hybrydowego ze standardowym połączeniem z fasadą słupowo-ryglową, wykorzystując nasze istniejące elementy do mocowania właśnie takich do fasady bezpośrednio. Jeden z przekrojów, drugi z przekrojów pokazuje, jak można połączyć łącznikami dylatacyjnymi okno hybrydowe z oknem aluminiowym. Widzimy, że te wszystkie elementy nam idealnie pasują i są wykorzystane właśnie że nie musimy tworzyć żadnego dodatkowego programu. Poszerzenia też są nasze systemowe bezpośrednio i tutaj jeżeli chodzi o same poszerzenia, to mamy od 25 przez 33, 55, 104 i 179 mm, czyli pełen zakres stosowania. Można też ewentualnie stosować profile, tak jak mieliśmy podparapetowe, jeżeli chcemy coś zabudować i nie będziemy mieli tego widocznego elementu, to możemy wykorzystywać też z profili PVC, które istnieją na rynku dla zabezpieczenia progu. Połączenia kątowe. Ja różnego pozwolę rodzaju. sobie tutaj na chwilę do Artura pytanie, mianowicie to są elementy, które znamy z systemów aluminiowych, Tak. zatem system hybrydowy nie ma swoich odrębnych, dodatkowych, specjalnych łączników, poszerzeń i listewek. Absolutnie nie. Wszystkie te elementy, które tutaj Paweł pokazuje, to są elementy istniejące. Nie było potrzeby do projektowania póki co żadnego dodatkowego elementu.
Oczywiście nie wykluczamy takiej sytuacji. Jak ja zawsze mówię, sytuacje budowlane są bardzo skomplikowane i pewnie zajdzie taka sytuacja, że będziemy musieli coś doprojektować. Natomiast to podkreślam, póki co korzystamy z istniejących elementów i tutaj nam się przydają systemy AS75, AS80 ukryte skrzydło. To od razu również, bo drugi albo trzeci raz już się to pojawiło, bo AS ma głębokość 75 mm, to jest system ten pierwszy podstawowy, Tak. a tutaj mamy 80 mm. No i co z tym fantem No zrobić? i my taką sytuację mieliśmy już w standardzie, ponieważ mieliśmy, tak jak ja tu ciągle wymieniam, system o głębokości zabudowy 80 i 75 i też system aluminiowy Aluron przewiduje możliwość łączenia tych dwóch głębokości zabudowy poprzez takie proste złączki OTE, które tutaj widać na przekroju. I te złączki znów istniejące, nie ma potrzeby niczego uruchamiać nowego, one pasują bardzo fajnie po to, żeby dołączyć do 75 i do 80 hybrydę. Mamy system krytego skrzydła AS80, dlatego tutaj jak Państwo zadajecie pytania, oczywiście całkowicie łączymy to z 75, ale wszystkie dodatki typu poszerzenia, łączniki to są właśnie dedykowane systemu naszego aluminiowego AS80. Wiecie, mi się, jakby rozumiem takie sytuacje, mi się zdarzyło chociażby HSA połączyć z systemem, jak się nie mylę, 76 mm w PVC, więc jakby zdarzają się takie historie i da się takie rzeczy łączyć, tylko no, ktoś musi wymyślić i pokazać najlepiej właśnie na przekroju, który element z którym połączyć, no bo taka rzeźba, że ktoś tam sam coś kombinuje, różnie wychodzi i czasami zapomnimy o jakichś milimetrach i się to potem nie zgrywa. Ja myślę, że my, jeżeli chodzi o te wszystkie elementy dodatkowe, to jesteśmy na początku drogi, tak? Skorzystaliśmy z istniejących elementów, natomiast jak znam naszych klientów, to oni nas tutaj bardzo mocno będą mobilizować, tak jak tutaj powiedziałeś, do przeróżnych połączeń. Te łączenie HS-a z hybrydą to też jest jeden z tematów, który w Aluronie bardzo mocno próbujemy rozgryzać. No właśnie, powiedzieliśmy, że są systemy okienne, są systemy drzwiowe. Moje pierwsze pytanie, no domek już bym zamknął, jeszcze tylko HS-a i zamykam domek. Póki co uważam, że trzeba skorzystać z HS-a aluminiowego, czyli z tego klasycznego aluminium. Albo w tym starszym systemie 178, albo w nowym 178 Modern, który tutaj też mocno promujemy. No, a dodatkowo możemy zastosować w tej inwestycji, o której mowa, nasze takie innowacyjne rozwiązanie, które wprowadziliśmy, czyli próg szczelinowy, tak naprawdę całkowicie niewidoczny w systemie aluminiowym. I z tego, co słyszałem, to jakby oszczędność już między tymi HS-ami, takimi jak chcielibyśmy gabaryty osiągać, da się to wykonać, ale podobno oszczędność finansowa już nie jest tak atrakcyjna jak przy Tak, normalnych no myślę, że historiach. tu jest prawidłowość znana z okien tworzywowych. Gdybyśmy nawet podjęli decyzję, że zaprojektujemy system HS-owy w technologii hybrydowej, to tutaj ta oszczędność kosztowa na pewno nie byłaby taka jak w systemach okiennych drzwiowych. Tutaj to aluminium jest po prostu bezkonkurencyjne. Jak jesteśmy przy właśnie gabaryt, no to wtedy już ma coraz większe znaczenie. Natomiast jak już jesteśmy przy oszczędnościach, to ja mogę wam panowie zdradzić, konsultowałem się tutaj z 3 producentami i jeden przekazał mi taką swoją odważną deklarację, że liczy na to, sprawdza to w tej chwili, ale według jego obliczeń system ten będzie 30% tańszy, znaczy system, nie system, bo system dostarczacie wy, ale gotowe okno przez niego wyprodukowane ma być 30% tańsze niż okna aluminiowe, które dotychczas produkuje. Nie wiem, czy jakby odnosi się do systemów 80 plus głębokości, czy do 75, bo to już by był w ogóle szokujący wynik, ale w takie wartości na poziomie 30% taniej celuje producent. Jeżeli ma przy tym mieć skalowalność, szybkość i właśnie tę produkcję liniową, prostszą, na narzędziach, na maszynach, które zna, a może 30% taniej okna sprzedawać, no to nie widzę w zasadzie sposobu, żeby nie spróbować na każdej ciekawszej inwestycji w PVC spróbować sprzedać ten system hybrydowy, jako coś ekstra. Ale do tego wrócimy. Nie musisz, Łukasz, teraz, bo widzę, że tam już... Poczekaj, bo zaraz się rozgadamy na temat finansów. Okej.
I tutaj bardzo ważne też mamy certyfikowaną właśnie naszą taką balustradę od strony zewnętrznej, która jest mocowana do okna hybrydowego i tu może Artur dopowiedział więcej, bo on na tym się zna. Tak, myślę, że to jest znów bardzo dobry przykład połączenia klasycznych systemów aluminiowych z hybrydą. My od jakiegoś czasu bardzo mocno promujemy nasze balustrady. Ten system nazywa się ASVGB, tak? I jego cechą wyróżniającą na rynku jest bardzo szeroki zakres stosowania. Ten bardzo szeroki zakres stosowania jest zapisany w Krajowej Ocenie Technicznej, czyli takim dokumencie, który uprawnia do legalnego wprowadzenia tego typu wyrobów na rynek budowlany w Polsce, tak? To trzeba podkreślić. No wbrew pozorom to jest bardzo odpowiedzialny element budowlany, taka balustrada i tutaj bardzo trzeba uważać, żeby być w zgodzie z wszystkimi przepisami. Zakres tego dokumentu powoduje, że łączenie balustrady VGB z hybrydą jest możliwe, natomiast z tego co wiem, będziemy też jeszcze dodatkowo rozszerzać to zastosowanie i będziemy rozszerzać, będziemy badać jeszcze dodatkowo i rozszerzać kota w tym zakresie. Jakbyś mógł mi, Artur, zdradzić ten element łączący, co tu widzimy, to jest kołek, to jest gniazdo jakieś zrobione na wkręt. Jak to w zasadzie jest połączone? To, co tutaj widać, to jest śruba, która dochodzi aż do tego stalowego wzmocnienia i to jest właśnie klucz do tego sukcesu. Ta balustrada łączy się ze stalą. No właśnie, czyli jeżeli chcemy zastosować, rozumiem, barierkę, to musimy już mieć tam wzmocnienie stalowe. Jeżeli będziemy mieli tam bez stali, no to będzie Trudno sobie problem. wyobrazić, że te wszystkie wysokie parametry takie bezpieczeństwa zachowamy, wkręcając się w tworzywo. Jasne, jasne. Okay. Teraz chciałbym Państwu przedstawić prostotę szklenia okna hybrydowego i może się przełączymy na YouTube'a, tak? Tak, zwrócę tylko uwagę, że każdy z Państwa steruje głośnością samodzielnie. Jeżeli nie słychać, to znaczy, że u Państwa nie słychać i że musicie sobie sami głośniej zrobić. Filmik jest krótki, a po nim będzie drugi Drugi i trzeci i po kolei je puścimy. Tam chyba jest głos nawet, Tak, czy jest dźwięk? jest tam głos, też Państwo będą widzieli napisy w powiększeniu, jaka operacja jest wykonywana i rozpoczniemy od samego szklenia przez demontaż listew przyszybowych właśnie w systemie hybrydowym oraz trzeci film będzie mówił o wymianie uszczelek na uszczelki klinowe, które mamy standardowo w naszym systemie. Zatem nasi słuchacze będą to słyszeli. Jeśli konieczna jest wymiana uszczelek wciągniętych do listew, istnieje możliwość zastosowania w ich miejsce tradycyjnych uszczelek z oferty Aluronu. Na początek usuwamy uszczelki ze wszystkich listew przyszybowych. Następnie ponownie montujemy listwy przyszybowe do okna, tradycyjnie najpierw szerokości, a potem długości. W kolejnym etapie pod listwę przyszybową wciskamy tradycyjną uszczelkę klinową. Na koniec docinamy uszczelkę na odpowiednią długość i łączymy po środku okna. Uszczelka klinowa bez żadnego problemu wypełnia całą przestrzeń pomiędzy listwą a pakietem szybowym. No dobra, tu zobaczyliśmy, jak pan wkładał uszczelkę, oczywiście listewki. Czyli demontaż listwy, demontaż uszczelki był i był montaż. To jest to alternatywne zastosowanie, nie zastosowanie. podstawowe, o którym mówił tutaj Paweł wcześniej. Tak. No właśnie, i teraz, jak rozumiem, zobaczymy alternatywę, czyli jak to może wyglądać. Tu zdradzę, że ten filmik według czasu, który widzę, jest o połowę krótszy. Okay.
Demontaż listew przyszybowych z wciągniętymi uszczelkami rozpoczynamy od listew po wysokości konstrukcji. Delikatnie naciskamy i z wykorzystaniem szpachelki demontujemy listwy. Następnie analogicznie postępujemy z listwami po szerokości okna. Dobra, filmik był krótszy, bo tu był tylko demontaż. Ja myślałem, że już, No, że już będziemy montować. A widzę, że tutaj troszeczkę nam się kolejność Tak? nie zgadza. Pomieszałem Tak, kolejności? Odwrotnie, ale teraz zobaczmy szklenie, jak to wygląda. A to nie, to jeszcze dalej, Nie, to jest jeszcze dalej. nie. O, to powinniśmy chyba zobaczyć teraz. Listwy przyszybowe są wyposażone w fabrycznie wciągnięte uszczelki. Dłuższe listwy są montowane po szerokości okna, a krótsze na wysokość. Szklenie rozpoczyna się od listew dłuższych, od góry i dołu. Następnie montowane są docięte na wymiar listwy z lewej i prawej strony konstrukcji. Już wracamy na chwilę do prezentacji. To, co zobaczyliśmy, to było wymiana uszczelek, była demontaż listew przyszybowych oraz oczywiście montaż listew przyszybowych, a tu, co widzimy w tym momencie, to jest samo zgrzewanie. Padło w międzyczasie pytanie odnośnie narzędzi, do czego za chwilę przejdziemy. Natomiast co my tutaj w tym miejscu widzimy? Tutaj jest pokazany proces zgrzewania, na jakiej zasadzie to się odbywa. Generalnie nakładki aluminiowe, które są, te szale aluminiowe, muszą być zmniejszone, sfrezowane, tak jak mamy tutaj ten kolor czerwony, tak? Czyli mamy wymiar gotowy przed zgrzewaniem, to jest ta linia środkowa i o ten wymiar X musimy odpowiednio skrócić sobie te szale, że po zgrzaniu, po zespoleniu te szale dojdą do siebie. I widzimy, w jakim polu to musi być ograniczone, czyli tutaj jest tak, że nie naruszamy w ogóle, tylko ściągamy to, co jest na czerwono, czyli na dole i u góry, natomiast wszystkie ścianki nośne, które są zaznaczone na biało, są zgrzewane i nie ma żadnego, przynoszą dużą statykę. Komory, które są tutaj, czyli ten zgrzew, który jest w ogóle nieoczyszczany, on wychodzi zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, bo tyle jest tego miejsca i powoduje bardzo dużą siłę zgrzewu. Są dwie metody na wykonanie tej operacji. Jest pierwsza metoda, która po włożeniu profilu do maszyny do zgrzewarki, do robota zgrzewającego następuje odpowiednie sfrezowanie przy jednym zamocowaniu szal, odpowiednie splanowanie powierzchni PVC i następuje proces zgrzewania i po tym procesie zgrzewania i studzenia następuje oddanie zgrzewki, czyli to jest zakończony proces, lub druga metoda jest to operacja w dwóch etapach. Pierwsze to jest za pomocą tak zwanej strugarki czy maszyny do frezowania ściągamy właśnie zadaną wartość tego aluminium, tego naddatku i następnie wkładamy na standardową maszynę do zgrzewania czterogłowicową w tym samym zamocowaniu i łączymy te elementy razem. Pokażemy tutaj na dwóch maszynach. I pierwsza metoda, o której mówiłem, to jest na Graph Synergy. Zobaczymy na krótkim filmie. I druga metoda będzie pokazana na Prezmecie, jak to wygląda. Tutaj każda z tych metod zapewnia odpowiednio wysoką jakość. Tutaj na czacie w międzyczasie padło takie pytanie, czy padło takie hasło, że może być problem z tymi wiórami, które najpierw frezujemy ten profil aluminiowy i że może być problem z wiórami przy tym, jak później zespoli. Tutaj przy tym procesie
procesie są ci odciągi, to że byliśmy na wielu próbach i żadne biury się nie dostają do wełny. Ja dostałem dużo zdjęć, też może nie widziałem, ale tam nikt mi nie wysłał, że jest taki problem. Ale czy nie jest potrzebna jakaś dodatkowa obróbka, jakieś oczyszczanie? Tworzenie dodatkowej obróbki jest przed grzewaniem dodatkowo i tutaj są jakieś bardzo mocne odciągi w momencie zakończenia tego właśnie testowania nawet robić naprawdę wiele. Widzimy jak sprawnie idzie fajnie biegają nawet zgrzanie. Widzimy też jakie jest naroże po samym zgrzewaniu, jak to wygląda. Słusznie tutaj na czacie nam napisano, że nie słychać za bardzo jak film leciał z muzyką i słuszna odpowiedź, muzykę można ściszyć, ale nie wszyscy ściszyli, czy jakby woleli posłuchać muzyki niż nas, więc teraz powtórzmy, czy ja powtórzę. Pytałem o to, czy nie ma problemu z tymi wiórami podczas frezowania, później zejdą nam się naroża, no i czy nie trzeba tego dodatkowo oczyszczać. No i odpowiedź jaka padła jest taka, że nie trzeba, ponieważ odciągi i w międzyczasie dzieje się dużo właśnie odsysania tego, co się ewentualnie pojawi podczas frezowania i na tyle prób, które było wykonywane, takie sytuacje się nie zdarzały. Ja z kolei wspomniałem o tym, że dostałem zdjęcia od producentów pokazujące takie pierwsze próby i późniejsze i jak już sobie zgrzali dziesiątki i tam również widać było piękną, chciałem powiedzieć niteczkę, ale w sumie no, nie ma tutaj Możemy tego zobaczyć widocznego. na zdjęciu, jak to wygląda, bo naprawdę trzeba się naprawdę bardzo mocno przyglądać, a zdjęcie jest o bardzo dużym powiększeniu. Prawdę mówiąc, tego połączenia nie widać. Jest powtarzalne. Jest powtarzalne. To jest ważne, że nieważne jak zostanie to włożone do maszyny, to zawsze na maszynie nie ma jest stabilnie położone, czyli jest to na stabilnych stołach i profil zawsze leży w tej samej pozycji. Po drugie, przed samą obróbką jest odpowiednie splanowanie i nawet jeżeli by były jakiekolwiek niedokładności w momencie cięcia czy skosu i tak dalej, maszyna sobie wyrównuje i zawsze doprowadza ten zgrzew do takiego samego wizualnego wyglądu. No i padło tutaj słowo klucz pod warunkiem, że frezy ostre, no naturalnie musimy mieć narzędzia do pracy z tym systemem. Jak słyszeliście, nie są one drogie, ale znowu pojawiło się takie hasło na czacie, no ale ile nam te narzędzia posłużą, kiedy one będą musiały tutaj takie operacje wykonywać. Łukasz, wiesz może coś na ten temat, czy coś ci tutaj zdradzili maszynowcy? Powiem tak, tu raczej Paweł w tym zakresie odpowie bardziej precyzyjnie niż ja. Analizowaliśmy to, rozmawialiśmy też głównie z producentami maszyn, więc faktem jest, te frezy są wtedy szybciej się zużywają, ale to nie jest jakby jakaś skala, która tutaj wpływa negatywnie na ten produkt czy produkcję, więc doprecyzuj, Paweł. Znaczy, jeżeli chodzi o samą produkcję i same frezy, jest geometria troszeczkę z tego, co mi wiadomo, a to też nie jestem do końca pewien, bo to w zależności od dostawcy maszyn jest specjalna geometria dobrana pomiędzy PVC i aluminium, tak? I jeżeli się dobierze odpowiednią geometrię, to trwałość tych frezów jest bardzo podobna jak przy oknach PVC. Są specjalne nadmuchy zrobione, żeby odpowiednio z tych frezów zdmuchiwać i tak dalej. I tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na jakość końcową tego produktu, to jest produkt premium, który z tego wychodzi, a porównując do zagniatania i do czyszczenia narożnika z różnego rodzaju uszczelniaczy,
a to ten narożnik nigdy nie wygląda tak porządnie jak dzisiaj to możemy zrobić w hybrydzie. Zresztą taka rewolucja zdarzyła się też w oknach PVC kilkadziesiąt lat temu, gdzie mieliśmy czyszczenie szerokimi dłutami. Dzisiaj mamy tak zwane czyszczenie bezwypływkowe, czyli połączenie okien bezwypływkowe. I to samo, ten sam standard chcemy tutaj zrobić dla okien aluminiowych. Nieskromnie powiem, że mieliśmy swój udział również w tej rewolucji bezwypływkowej. PGE Narodowy 18 rok, jak się nie mylę, premiera pewnego systemu czy sposobu zgrzewania, który na skalę europejską, jeżeli nie światową, zrewolucjonizował to, jak polska stolarka wygląda. Nie żeby coś jej wcześniej brakowało, ale to jest zauważalny znak rozpoznawczy w stosunku do tego, co robią w Europie producenci i co pokazują na targach. Tymczasem przygotowaliśmy już w międzyczasie tutaj ten link przekopiowałem, znalazłem materiał od Aluronu, tym razem Prezmet, wykonanie na Prezmecie. W dwóch metodach. Jeżeli chodzi o pierwsza metoda przygotowanie powierzchni i druga metoda zgrzewania na zgrzewarkach. Nie słychać. To, co widzicie Państwo i to, co też było w napisach, żadnych łączników, żadnego kleju, żadnego ręcznego tam docinania, przycinania i wszystko nam się dzieje automatycznie, wszystko dzieje się tak jak w PVC. Zobacz, właśnie tak a propos jeszcze tutaj wracając do PCV, to zawsze producenci prowadzą takie rozmowy, który zgrzew jest lepszy, czy klasyczny, czy nitka, czy V-ka, czy V-Perfect. Szanowni Państwo, my mamy tak estetyczne wykończenie tych narożników tak naprawdę, że niezależnie tak naprawdę jak nie zgrzejemy, zawsze mamy całkowicie pięknie po prostu tą powierzchnię zachowaną, tak? Pięknie docięte, pięknie dofryzowane, pięknie połączone. Przyznam się szczerze, że naprawdę to wygląda no perfekcyjnie. Kto w ogóle będzie za to odpowiadał? To jest PVC, czy to jest aluminium, jakiś nowy dział hybrydowy powstanie? Panowie, kto jest tutaj w tym zestawieniu odpowiedzialnym? Jakiś dział specjalny? Jak to będzie działało? Generalnie, jeżeli chodzi o sam dział, to ten dział jest identyczny, który dzisiaj obsługuje, czyli tutaj u nas nie ma rozróżnienia między działem PVC a działem aluminium. Generalnie to możemy powiedzieć tak jest w Aluronie. A jeżeli chodzi o producentów okien, no to może być to różnie. Niektórzy producenci mówią, że chcą mieć to w dziale aluminium, typowe aluminium i chcą dostawić odpowiednie linie produkcyjne przy dużych produkcjach i żeby tego nie mieszać, żeby zlecenia aluminiowe wychodziły z jednej hali, a niektórzy producenci mówią, że wpuszczą to na standardową linię PVC, gdzie zostaną zrobione te okna jako kompletne w całości i później to zlecenie zostanie połączone z innymi elementami do okien aluminiowych.
to jest kwestia wyboru i ustawienia u każdego producenta indywidualnie. Natomiast już producenci, powiem tak, zastanawiają się nad przyszłością tego rozwiązania i niektórzy wręcz przeciwnie nawet wiedzą, że to będzie kolejna czwarta stolarka po drewnie. Czwarty segment. Segment, tak, gdzie niektórzy wiedzą, że będą stawiać hale i specjalnie będzie wydział po prostu produkcji systemu hybrydowego. Połączenie dwóch kompetencji, doświadczeń aluminium PCV, natomiast to docelowo wydaje mi się, że przy tym skalowaniu biznesu może być to produkcja po prostu wydzielona. To, co jest ważne też przy oknach hybrydowych, to producenci zyskują bardzo mocno na efektywności. Czyli jeżeli dostają bardzo duże zamówienia i mamy fasadę, mamy konstrukcje aluminiowe, które są zbudowane i nagle dostaje apartamentowiec, który ma na przykład 1000 okien do wykonania, to można policzyć na palcach jednej ręki producentów, którzy takie zlecenie przyjmą od razu i się później zastanawianie się, czy tego nie zrealizować w PVC, na dole aluminium i w pewnej fasady aluminiowe, a pozostałe ze względu na mniejsze zdolności produkcyjne, bo wolą zarabiać gdzie indziej pieniądze troszeczkę wyższe niż w oknach, to hybryda idealnie się w to wpisuje. I ja uważam, że to jest właśnie ta nowa linia sprzedaży, nowa linia okien. To, co jest dylematem, czy co było dylematem, jak się pojawiały coraz to ciekawsze rozwiązania w zakresie zgrzewów PCW, to wytrzymałość tych naroży. Zdarza się, że one pękają, zdarza się, że są, jak przekazują maszynowcy, nieprawidłowo wykonane. Być może to jest też delikatność tych zgrzewów, już jakby nie znam się na tym aż tak szczegółowo, na technologii produkcji, ale to, co możemy zobaczyć, to jest wytrzymałość naroży tego konkretnego systemu hybrydowego. Generalnie przeprowadzając badania na maszynach, w których były testy robione, to wytrzymałość naroży ramy i skrzydła są między 3950 a 4500 newtonów. Dlaczego taka wysoka? Bo to w branży okiennej PVC ze względu na to, że chcemy mieć bardzo ładny narożnik, musimy część warstwy zewnętrznej zebrać. Generalnie mamy okna klasy B i tam jest grubość ścianki 2,5-2,6 mm, z czego bierzemy sobie w okolicach 0,8 mm. To zostaje nam naprawdę nieduża grubość, bo zostaje 1,8 mm faktycznie mocowania tego zgrzewu. W naszym przypadku ta grubość wynosi 3 mm i my tego nie zbieramy. Tak, zostaje to sobie w środku. Zostaje to sobie w środku, plus dodatkowo ta wypływka, która jest na zewnątrz, której też nie musimy ściągać, też ona dodatkowo zespala. Dlatego mamy tak wysokie wytrzymałości naroży. Ja dodam jeszcze taki fajny niuans, tak naprawdę przy zgrzewaniu PCV trzeba na produkcji wyciąć nożykiem folię. W naszym przypadku całkowicie zgrzewamy z folią i to jest kolejna przewaga. Jak to, zaraz, jak to trzeba wyciąć? Jeżeli chcę zrobić naroże zgrzewane, muszę wyciąć nożykiem? Zdecydowana większość producentów maszyn nakazuje wycinanie nożykiem przed zgrzewaniem. A później mi, za przeproszeniem, dostawca okien, akurat producent mówi, że to nie ma możliwości, żeby tam był ślad po ostrzu. W sensie miałem taką sytuaccię, że miałem taką rysę. No, dobra. Znaczy Karol, Już- wycina już się dlatego, się że jest zdenerwowałem, no. ryzyko, że ta folia zostanie wciągnięta, wgrzana tak naprawdę mówiąc. Aha. W naszym przypadku to my nie mamy tego problemu, ponieważ aluminium nie jest zgrzewane, to warstwa zewnętrzna, więc tak naprawdę z okleiną tą ochronną, którą producenci dostają od nas jako systemodawcy, normalnie zgrzewają okna. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy programy kalkulacyjne, Aluron CAD, WH Okna, Wincon od Roto i wkrótce Orgadata. Jak rozumiem, to się już dzieje. Te programy, które były wymienione na górze, to już są uzbrojone, czyli tutaj możemy kalkulować bez żadnego problemu. Ci Państwo, którzy mają klucze, to mogą bez żadnego problemu przeprowadzać swoje kalkulacje, oraz programy WH Okna i Wincon. To są też programy uzbrojone w nasze systemy i to pozwala jak gdyby na szybko od razu do całej sieci wpuścić system dla dealerów, którzy nie mają końcówek do Aluron CAD-a.
Słuchajcie, no jakby jest z tym dylemat, to znaczy nie mówię w kontekście waszego programu, ale jest dylemat z tym, że kiedy chce się skonfigurować okna aluminiowe, chce się zrobić okna aluminiowe, zaoferować to klientowi, no to prosimy wysłać zestawienie. Poczekaj tydzień, może dostaniesz odpowiedź, jak się upomnisz. A mamy potem zmianę o 5 centymetrów i tu mamy poszerzenie, a tu jednak słupek zmieniamy, a tu schemat otwierania zmieniamy i znowu tydzień czekania. Więc jest jakby dużym problemem to, że w systemach aluminiowych, jeżeli chcemy robić domy, no to wymaga to cierpliwości, bo nie wszyscy producenci są w stanie to obsłużyć z poziomu takiego, żeby dealer, dystrybutor mógł sobie to konfigurować samodzielnie. A tutaj dystrybutor może samodzielnie sobie konfigurować właśnie z tych programów, tak? I wszystkie możliwe pozostałe programy też w najbliższym czasie będą I zbrojone. ten poziom trudności, jeżeli chodzi o kalkulację, tutaj nie odbiega w żaden sposób od okien tworzywowych. To jest chyba to właśnie, na co warto zwrócić uwagę, że tak jak przy oknach tworzywowych producenci, czy z tych programów, które tu wskazujemy, czy swoje mamy, mogą sparametryzować, jest to zdecydowanie prostsze, a dzięki temu tak naprawdę szybsze do liczenia, czy dla działu handlowego, czy dla dealerów, którzy będą mieli klucze, licencje, żeby sobie tam korzystać z tych programów, więc To, co już widzieliście, to tu jest wydrukowany katalog systemowy tego ASH 80 Hybrid. Widzicie to również na tych materiałach prezentacyjnych, co pokazujemy. Również są już dostępne ulotki, takie foldery reklamowe, produktowe. Pewnie gdzieś tu niedługo jakiś będziemy recenzować, oglądać. No i tutaj mamy również podsumowanie statyka, czyli te gabaryty, wymiary, które pokazywaliśmy na tabelach, je również znajdziecie w katalogu. Technologia, wydajność, automatyzacja i stabilność, to zobaczyliśmy między innymi na materiałach wideo. Ja również z producentami rozmawiałem, którzy potwierdzają, że nieźle to wychodzi, dobrze to wychodzi, są zadowoleni i celują w duże wolumeny sprzedażowe dzięki temu, że to jest powtarzalne. Koszty, oszczędność pracy i montażu, co prawda nigdy o pracownik na hali aluminiowej niekiedy może zarabiać albo chcieć zarabiać więcej, bo to wymaga trochę Zarabia większych, więcej. tak? Zarabia zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o dobrego fachowca, żeby wyszkolić, których brakuje na dzień dzisiejszy, no to musimy poświęcić przynajmniej 2-3 lata, żeby taki fachowiec potrafił dobrze i wiedział, co z aluminium zrobić, a w tym przypadku jest tak, że ten cały proces produkcji jest przełożony na maszyny. Tak, i na szybkę i dokładność maszyn. Jeżeli maszyny są dobrze ustawione raz, to jest tylko osoby potrzebne do włożenia odpowiednich elementów. To są Aluminium jest bardziej ręczną robotą, tak, całkowicie. Zdecydowanie. czyli w tych okolicznościach trudności z pracownikami albo niekiedy, no niestety taki mamy czas teraz, potrzebami zwolnień, to możemy jednak się rozwijać czy zwiększać swoją produkcję, szukając alternatywnych rozwiązań Ja systemowych. powiem może inaczej troszeczkę. Wyobraźmy sobie, że za chwilę możemy mieć tak zwaną fabrykę bez ludzi. Czyli możemy, tak prawdę mówiąc, od momentu załadowania profili do momentu gotowego okna nie mieć żadnego człowieka. To samo, co się dzieje dzisiaj w przemyśle motoryzacyjnym. Samochody są bardziej skomplikowane niż okna i samochody są produkowane przez roboty. I tutaj żadnego problemu nie ma, żeby dany profil, to co dzisiaj człowiek podaje, żeby to nie podawało jakieś ramię robota albo coś takiego, żeby wychodziło gotowe okno. I tutaj nie ma żadnych urlopów, nie ma żadnych przestojów i tak dalej. Jak odwiedzam producentów, każdego dnia rozmawiam, to szanowni Państwo, takim tematem chyba wiodącym to jest brak wykwalifikowanych pracowników, problem z ludźmi do pracy właśnie. To jest produkt, który ewidentnie wpisuje się w te nasze trudne czasy
chcę też zwrócić uwagę, że to też znowuż wrócę do tego wątku eksportowego, że czasy tanich okien z Polski się skończyły. My jako No Polacy miejmy już... nadzieję, szczerze mówiąc. Znaczy, Tak. ja słyszę z każdej strony, kto nie, jakby systemodawcy to mówią, którzy mają doświadczenie za granicą, czy też firmy, które już trochę tam są obecne dłuższy czas i mają jakąś bazę swoją doświadczeń, sprzedawaliśmy i sprzedajemy nadal za tanio. Więc może jakby to, co mi się podoba, czy to, czego ja jestem wielkim zwolennikiem w tym przypadku, co nie padło w trakcie tego webinaru, że owszem, gdzieś kiedyś w waszych głowach, rozumiem, lata temu zrodził się pomysł, znaleźliście miejsce, w którym można to stworzyć, można to zrobić wraz z doświadczeniami Artura i całego zaplecza firmy, które to daje, ale to, co mi się najbardziej podoba, to jest to, że to jest polska technologia. Jakiś czas temu rozmawiałem właśnie z kimś, że owszem, robimy te okna, słyniemy z tych okien, ale pracujemy w dużej mierze na obcych technologiach. A tutaj ciężko znaleźć taką technologię, alternatywną technologię, która byłaby tak skalowalna i byłaby technologią zagraniczną, którą my tylko składamy, implementujemy, czy jakby wykonujemy to według instrukcji, eksportujemy, czyli wraca z powrotem gdzieś tam na zachód Europy, a w tym przypadku no, możemy się pochwalić czymś polskim. Karol, po pierwsze, Aluron jest polską marką, jest 2 właścicieli. Pozdrawiamy, Kryspin Baran, Dariusz Kister. Pan prezes się stresował, więc podejrzewam, że oglądał nas. Na pewno panowie oglądają, więc pozdrawiamy serdecznie 2 inżynierów. Od samego początku firma stawiała na technologię, na innowacje, na rozwiązania. Tak jak w przypadku tego produktu, jest to polski produkt i też to jest kolejny dowód na to, że warto wprowadzić to do oferty, dlatego że my oczywiście będziemy faworyzować, wspierać polskich producentów. To, co przed sekundką mówiłem, czasy polskiego taniego okna się skończyły. Dzisiaj Polacy sprzedają innowacje, sprzedają termin realizacji, jakość, szerokość. Jakby powiedzieć, to się idealnie wpisuje jakby w te potrzeby sprzedaży na rynki eksportowe. Trzeba będzie klienta z zagranicy przekonać, czy pokazać mu zalety tego systemu, ale słuchajcie, z tymi parametrami, jak tutaj widzicie, czy wodoszczelności, czy przenikalności cieplnej, czy możliwościami kolorystycznymi, naprawdę nie ma wstydu i nie będziecie mieli problemu z tym, żeby z klientami na ten temat rozmawiać. Przekroczyliśmy dosłownie 40 sekund temu, dokładnie 2 godziny od kiedy rozpoczęliśmy z tym krótkim wstępem, natomiast mam paręnaście, widzę, pytań, na część odpowiedzieliśmy, w związku z tym przelećmy je może po kolei. Rozmawialiśmy o parapetach, a czy jest listwa montażowa pod parapet wewnętrzny i zewnętrzny, to a propos mówiliśmy o profilach transportowych różnego rodzaju, czy znajdziemy coś takiego jak listwa montażowa pod parapet wewnętrzny i zewnętrzny. A generalnie ta listwa montażowa też jest jako listwą podparapetową, tak? I mamy w całym systemie tutaj u nas listy podparapetowe tak samo Tak, i to są listwy produkowane w Aluronie i stosowane z powodzeniem w tych klasycznych systemach aluminiowych. Znów się kłania ta spójność, czyli to, co pasuje do aluminium, pasuje też do hybrydy. Mamy kolejne pytanie. Tu podejrzewam, że już musielibyśmy sięgnąć po jakieś bardziej szczegółowe dane. Jaka statyka złożenia ze słupkiem ruchomym? No, ja nie wiem, z głowy chyba ciężko będzie panowie wyciągnąć statykę. Znaczy, jeżeli chodzi o samą statykę, są w zależności od grupy wiatrowej. I w zależności od grupy wiatrowej, czy to jest będzie B2, czy 800 paskali, czy 1200, czy kolejne inne grupy wiatrowe, są odpowiednie diagramy. Te diagramy też będą udostępnione w naszych katalogach za momencik przy kolejnej wersji, bo jest tak, że są kolejne wersje katalogów już opracowane, a w każdej wersji, każdy porządny system ma takie diagramy w swojej ofercie. Kurde, rzeczywiście trochę jest tych pytań. O, ciekawe, Karol, to jest dobre. Dużo pytań to świadczy o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie też ze strony słuchających czy oglądających naszym produktem. To jest dobre, słuchajcie, teraz to jakby
Co na to powiecie? Kemerlink, taki system hybrydowy już, nie musicie negatywnie mówić o konkurencji, do tego was nie namawiam, ale Kemerlink taki system hybrydowy już posiada od dawna. Czym się różni od Aluron? Oczywiście, że posiada taki system Kemerlink, też z dwóch stron z szalami, tylko że nasz system jest w pełni zautomatyzowany, natomiast Kemerlink musimy część operacji wykonać tak jak z tradycyjnym aluminium, musimy używać kornerów do wzmocnienia właśnie naroży. Czyli argument czasu potencjalnie możemy Argument stracić. czasu, inny argument, inne podejście po prostu do tematu. Okej. Kemerlink nie ma systemów, klasycznych systemów aluminiowych, więc nie obsłuży tych wszystkich dodatkowych elementów, o których tutaj bardzo szeroko mówiliśmy, tak? No dobra, no to zrobią sobie ze swoich systemów 88 może. Tak, ale nie mają aluminium, nie mają fasad, nie mają No żadnych tak, nie dodatków. połączą tego. A, Mhm. Jeżeli popatrzymy sobie, to idziemy w kierunku takim, żeby kompleksowo całą budowę obsłużyć, a wiemy, że nie ma możliwości pomalowania w tych samych odcieniach od różnego dostawcy. To też warto, wydaje mi się, że tak powiem, że warto też sprawdzić cenowo i terminowo, jeśli chodzi o realizację. I to będzie tak naprawdę odpowiedź, dlaczego ten nasz produkt jest lepszy. Się na mnie teraz Kemerlink obrazi, bo wszyscy zaczną sprawdzać i będzie, że to ja źle powiedziałem. Nie życzymy źle, ale różnice w systemach są. I jakby ja też spotkałem się z innymi systemami, czy rozmawiałem porównując to do innych systemów, też od innych firm i to rzeczywiście trochę tak jest, że owszem, są systemy łączące PCW i aluminium, ale podejście do tych systemów, czy jakby filozofia tych systemów jest troszkę inna, czy inaczej to zostało wymyślone. Możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jesteśmy jedynym systemodawcą aluminiowym, który ma kompletną hybrydę, czyli hybrydę, która może oprócz tego, że zrobić okna standardowe, hybrydowe, ale mamy możliwość zrobienia całej budowy, czyli bez żadnego problemu robimy fasady, robimy HS-y, robimy drzwi wejściowe w tych samych kolorach i to jest naszą podstawową przewagą. No dobra, ale tutaj nie padło hasło, co jeszcze robimy. Jednego profila mi tutaj zabrakło. Artur też powiedział, że pracujecie i na pewno klienci wymuszą, czy będą potrzebowali produktu, którego jeszcze nie narysowaliście. I tu pada pytanie, a co ze skrzydłem przejściowym stosowanych w balkonach z klamką dwustronną i wkładką? I tu nie wiem, co to znaczy DM powyżej 15,5. Nie wiem, co znaczy DM powyżej 15,5. Dormas 15,5 mm. Natomiast ja miałem takie realizacje w PCW, 2 sztuki może się zdarzyły. Nie jest to zawsze powszechnie stosowane, ale chyba są rynki zagraniczne, które coś takiego stosują. Ale jeżeli popatrzymy sobie na nasz system, ten system wystartowaliśmy bardzo bogatym programem. Mogę powiedzieć, że z bogatym programem. Jeżeli trafi się tak, że potrzebujemy skrzydeł przejściowych, to geometria tych systemów, czyli kształt zewnętrzny, przypomina bardzo mocno do systemów naszych istniejących i nie ma żadnego problemu, żeby taki balkon na przykład zrobić z istniejących naszych systemów. To dlatego my mamy pełną ofertę, nieważne o jakich gabarytach rozmawiamy, nieważne o jakich konstrukcjach rozmawiamy, my zawsze dostarczymy kompletny system dla dany obiekt. Czyli nie musimy rozwijać rozwiązań hybrydowych aż do takiego mega szerokiego zakresu, jak te klasyczne systemy aluminiowe. Możemy to łączyć, cały czas to podkreślamy, że ten sukces tego projektu bierze się stąd, że za ten produkt wziął się system aluminiowy. To jest ta nasza... Karol, sam fakt, że przy jednym biurku siedzi człowiek, który od 30 lat projektuje aluminium, i człowiek, który siedzi i projektuje PCV, łączymy, jakby powiedzieć, pod jednym dachem 2 kompetencje, to jest właśnie przykład na tą synergię, dlaczego ten nasz system jest dopracowany względem konkurencji. To takie pytanie odnośnie tych drzwi, no bo mamy jakiego rodzaju drzwi będziemy mogli zrobić w systemie hybrydowym. Czy jest coś, czy są elementy, czy rodzaje drzwi, które jednak zostawiacie na poczet aluminium? Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o drzwi typowo nakładkowe, to zostawiamy na poczet aluminium. A jeżeli mówimy o takich wkładach standardowych do drzwi, ten nasz system został też przewidziany, to ze względu na szybkość produkcji
chcemy zostawić to na hybrydzie, tak? To jest w zależności tylko od producenta. Wiemy, że takich drzwi przejściowych sporo się sprzedaje na rynkach włoskich czy austriackich i tak dalej, gdzie te drzwi są traktowane nie jako takie ekskluzywne, tylko z normalnym wypełnieniem czy z wypełnieniem szklanym. Wtedy zależy nam bardzo na szybkiej i masowej produkcji, bo tych drzwi faktycznie niektórzy producenci produkują nawet po 1000–1500 miesięcznie, czyli duzi producenci, jeżeli chodzi o Tak. konstrukcję. A po wszystkie utrudnienia, udziwnienia w konstrukcjach drzwiowych, nie tylko, zapraszamy do klasycznych systemów aluminiowych. Tutaj jest wiadomość może bardziej do Łukasza do zanotowania. Pan Marcin Wrona, tak a propos kolorów, się upomina o panel jakiś. Zanotujemy, poprosimy tam, żeby odpowiedzieć panu Marcinowi, dlaczego czeka na panel, no bo powiedzieliśmy o terminach i tutaj wywołany, żeby nie było, że pominęliśmy, się nam pan przypomina o swoje jakieś pewnie specyficzne zamówienie. Jaki rozstaw między nóżkami, to chyba nóżkami jest, nóżkami w PVC? Rozstaw między nóżkami. Nóżki to znaczy te na dole. Na dole elementy. Tam, gdzie wciskamy potencjalnie, nie wiem. Tak, ale to jeżeli chodzi o takie szczegóły typowo techniczne, no to jest element, który pasuje do naszych elementów, czyli ten pierwszy rozstaw to jest 35 mm. I tam kotwy można standardowe używać, które są w okolicach 37 mm, żeby się te kotwy nam wpięły. Jak rozumiem, to o to chodzi z tymi nóżkami. No to jakby... nie wiem, o które nóżki chodzi, bo to już takie bardzo Za ogólne to pytanie. za ogólne i za... Tak bym zgadywał, że to o to chodzi. Ale gdzieś tam jest... znajdziemy na przekroju, na pewno gdzieś to jest. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do naszego działu handlowego, odpowiemy na wszystkie pytania. Czy według normy nie powinniśmy podawać wartości UW? I tutaj chodzi oczywiście nie o normę, tylko o rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Czyli nie norma, a rozporządzenie. Czy powinniśmy podawać wartości UW do 2 liczb znaczących, to znaczy dla wartości powyżej 1,0 z dokładnością do 0,1, a dla wartości poniżej 1,0 z dokładnością do 0,01. Wydaje mi się, że i tak wszyscy producenci podają z dokładnością do części setnych. Tak, do 2 znaczy. A czy powinniśmy? Powinniśmy podawać do części setnych, bo to jest właśnie różnica w tym zaokrągleniu. Czy mamy 0,96 czy 0,94, to jest wielka różnica. Są dwa miejsca istotne właśnie, jeżeli podajemy 1,0, to podajemy 1,0, jeżeli dwa miejsca istotne poniżej 0, tak, to mamy 0,92 na przykład, czy 0,93. Czasami zmienia to jak rozumiem, sytuację i teraz na dzień dzisiejszy to, co ja pokazałem w prezentacji, to jest 0,9, to jest dokładnie taki sam wymiar okna, nie ma tam żadnego zaokrąglenia, tylko... Czyli przy rozwinięciu to jeszcze bardziej by była wypuklona ta różnica na naszą korzyść, jeśli chodzi o termikę. Czy posiadacie Państwo instrukcję montażu sposobu kotwienia, śruby szybkiego montażu kotwy? Mieliśmy tam jakiś w jednym miejscu pokazany taki element łączenia z murem, mi się wydaje, natomiast chyba instrukcje montażowe to i tak już jest do opracowania przez producentów na bazie jakiejś sugestii z Waszej strony, bo podejrzewam, że zarówno na dyble, jak i na kotwy standardowo, jak Tak, PCW. na wszystkie możliwe sposoby, które są dzisiaj używane do montażu okien, możemy tutaj zamontować nasze okna, ale no, gdybyśmy chcieli pokazać wszystkie sposoby montażu, to ta prezentacja trwałaby naprawdę sporo. Tutaj, jak rozumiem, zwrócono uwagę na to, że śruby szybkiego montażu, kotwy, profil ramowy bez dodatkowego wzmocnienia, że bez wzmocnienia, no to chyba się nie powinno wtedy, jak rozumiem, taka jest sugestia w pytaniu. Dlatego też pokazywaliśmy, że jest specjalna komora, a od strony wewnętrznej zbrojona tutaj, przy tym, gdzie te elementy montażowe właśnie przechodzą przez ten kanał. Aha. Dlatego to nie wiem, czy ktoś nie zauważył, jak robiliśmy tą prezentację. Nasza odpowiedź, czy nasz slajd mógł być później po pytaniu, bo jakby nie wiemy, w którym momencie to się pojawiło. Karol, też warto powiedzieć, że systemów aluminiowych też nie montujemy przez poliamid, więc tak jak tutaj przewidzieliśmy po prostu, że nawet kiedy nie ma wzmocnienia stalowego, jest odpowiednia ścianka, przez którą przechodzą choćby dyble.
Łuki z kosy, czy są możliwe do wykonania? Podejrzewam, że nie na tym etapie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o łuki, to jest taka możliwość wykonania. Można to wygiąć? Nie, mówię o z kosy. Jest taka No, możliwość, z kosy żeby to to- zrobić. Łuki to by mnie zaskoczyło. A jeżeli łuki, to na dzień dzisiejszy korzystamy z istniejących naszych systemów. Ale to też Ale- kolejna pokazuje kolejną tą naszą przewagę, że w momencie, kiedy coś nie możemy zrobić, no to dalej mamy aluminium i dalej robimy Tak, łuki. nie mówimy, że tego nie mamy, Tak, tylko mówimy, Też możemy wymieszać, Zapraszamy część do możemy zrobić w systemu hybrydzie, aluminium. część zrobić w aluminium, gdzie mamy ewidentnie gięcie łuku. Tak? Dalej padło pytanie, jakie parametry ma ruchomy słupek? O kurde, dużo by tutaj podawać. Podejrzewam, że wiatr, woda, powietrze może być kluczowym. Jedno z badań, które tam zostało pokazane też na prezentacji, to spokojnie przy maksymalnych gabarytach jesteśmy w stanie osiągnąć klasę B3 przy maksymalnych gabarytach skrzydła. Tutaj, no to tak skracając tą odpowiedź, no, tak na szybko. Dalej było pytanie odnośnie żywotności narzędzi przy takim cięciu, czyli przy tym frezowaniu. O tym przez chwilę rozmawialiśmy. Cięcie profili odbywa się czy na sucho, to też rozmawialiśmy, czy na mokro. Śledzę dalej. Proszę powiedzieć, jakie kolory mieć. O, właśnie. Jakie kolory może mieć tworzywo? Rozmawialiśmy o tym, że na chwilę obecną jest ono czarne, czyli rdzeń jest z PCW, jest czarny. Dlaczego nie może być antracytowy albo brązowy? To może zapytamy Artura, proszę. jeżeli chodzi o możliwości technologiczne, to nie ma tutaj za dużych ograniczeń. My ten rdzeń możemy barwić na cały szereg kolorów, natomiast szanowni państwo, no nie możemy dać się zwariować, nie możemy tutaj puścić tego rozwiązania na żywioł. Główny argument to jest ta spójność wizualna z oknami aluminiowymi, o którym bardzo tutaj szeroko się rozwodziliśmy, ale też powiem, że to trzeba tutaj zastosować podejście biznesowe. Jeżeli trafi nam się obiekt, gdzie czynnikiem decydującym będzie zmiana koloru rdzenia, myślę, że na pewno się nad tym pochylimy. To ja może tutaj tak skomentuję, zapraszając przy okazji wszystkich Państwa, ostatnie 3 dni sprzedaży biletów na Ogólnopolskie Forum Solarki. 9 zamykamy, biletów z noclegami w głównym hotelu już nie ma. Hotel drugi chyba już obok też się wyprzedaje według mojej wiedzy. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będziemy mówili o optymalizacji oferty produktowej. I moim zdaniem kluczową kwestią jest to, jak wiele możliwości i kombinacji mamy. Jest fajnie mieć taką możliwość i fajnie mieć takie bogactwo wyboru, ale czasami oznacza to wyższe stany magazynowe, koszty, terminy dokładnie, czy jak wspomniane przeze mnie wcześniej, wielotygodniowe oczekiwanie na specyficzną okleinę, która się sprzedaje raz na nie wiadomo ile czasu, raz na rok może. Ja dodam jeszcze do tej przekładki tak naprawdę. My w materiałach reklamowych nie piszemy nigdzie, że jest to PCV rdzeń, dlatego że dla nas to jest rdzeń, który jest tworzywowy. Bo szanowni państwo, my w branży możemy rozmawiać z jakiego to jest materiału, natomiast każdy inwestor, czy to jest obiektowy, czy indywidualny, to dla niego dalej to jest kolor czarny i nie za bardzo interesuje, z czego jest ten materiał. Według tego, co nam się wydaje, na rynku klienci, wielu dealerów, wielu sprzedawców będzie sprzedawało to jako normalne rozwiązanie aluminiowe tak naprawdę. Porozmawiam z producentami, nie każdy będzie to nazywał, że to jest okno hybrydowe, każdy zrobi swoją nazwę i będzie to nazywał, że to jest nowe, kolejne okno aluminiowe. Pytanie w międzyczasie było od Bartka Wiki odnośnie wymiarów, to o tym rozmawialiśmy, pokazywaliśmy. Teraz pytanie, czy okucia są kręcone do PVC? No jak rozumiem tak, no innej możliwości tutaj nie ma, muszą być kręcone nawet jest przykręcone, widzę tutaj zawias, który jest przykręcony w tym rowku. To też było widoczne na przekrojach, Tak, gdzie się generalnie kręcimy. jeżeli popatrzymy sobie na okna PVC, to zawiasy do skrzydeł zawsze są kręcone do PVC. Nie zdarza się, żeby zawsze są to profile otwarte, stalowe, a jeżeli chodzi o okucia czy zaczepy, to one są przykręcane nie tylko do PVC, ale też do aluminium. One też są w rowku, czyli też dodatkowo wkręty są mocowane w samym rowku, plus do tego są w ramie specjalnie komory. Wiele komór jest, żeby ilość wkręconych gwintów nam się tam w
wrzynała w kręt i żeby to utrudnić wyrywanie. Że też ja dopiero to odkryłem, ale mam tutaj taki plan, w którym mogę tak ładnie pokazać ten profil, nawet z bliska. O, trochę Artura zasłoniłem na chwilę, ale dopiero to odkryłem na koniec webinaru, że ja tutaj mam takie możliwości pokazania właśnie tego przykręcenia. I zawias jest przykręcany między innymi przez aluminium i ścianki PVC. Tam jest wiele komór, specjalne komory są tak skonstruowane. Zresztą widzieliśmy też na wyrywaniu zawiasu, gdzie wytrzymuje to aż 120 kg. To naprawdę bardzo dużo jest. Chyba już ostatnie pytanie, przynajmniej to jest z tych, co na razie je zauważyłem. Czy są też profile drzwiowe? Jeżeli tak, to już wiemy, że są. Jeżeli tak, to jak są mocowane zawiasy nawierzchniowe? Czego się trzymają, jak nie ma zbrojenia? Zawiasy są wewnątrzwrębowe i one w profilach drzwiowych mamy tak zamocowaną stal rurową o przekroju 60×40 i dodatkowo są jeszcze zgrzewane naroża, czyli są specjalne kości do zgrzewania i te elementy są do profili drzwiowych właśnie w ten sposób mocowane. Z pytań, które padły w trybie Q&A, to wszystkie prześledziliśmy, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które widzowie nam zadali. Jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie, to proszę tam zaznaczyć właśnie, że w tym Q&A, żebyśmy mogli je zobaczyć. One nam się wyświetlają wtedy, a nie giną w pozostałych wiadomościach czatowych. No i jeszcze jesteśmy przez chwilkę do waszej dyspozycji. Widzę, że kolejni uczestnicy dziękują i stopniowo się z nami rozłączacie. Jeszcze setka z nami pozostała. Wytrwali bardzo, bym powiedział, bo my tutaj, wiecie, jakby wy tym żyjecie na co dzień, dla was to jest ciekawe. Ja też trochę się, nie ukrywam, lekko, żeby nie użyć brzydkiego słowa, jaram tym, że coś takiego się dzieje i życzę jak najlepiej, będę obserwował postępy u producentów, czy ich postępy produkcyjne, no ale że tylu uczestników z nami zostało tak długo, to też mnie bardzo, bardzo to cieszy. świadczy, że klienci szukają, producenci szukają pomysłu na innowacje, na nowy produkt, na to, żeby być jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku. To, co pewnie będziecie mówili na Forum 100, też dopowiem, że też będziemy na tym waszym wydarzeniu, więc jeśli ktoś z klientów ma ochotę zadać więcej pytań, to będziemy do państwa dyspozycji. Natomiast powiem od razu, każdy szuka. Dzisiaj mamy trudne czasy. Szukamy pomysłów na zwiększenie tej naszej konkurencyjności, czy to w Polsce, czy to na rynkach eksportowych. Dlatego uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt i kto szybciej zdecyduje się nad wprowadzeniem, ten zdobędzie nowe firmy i będzie tą przewagę miał. Mam tutaj takie jedno pytanie, ale może nie będę już was tak bardzo za język ciągnął, bo będziecie musieli bardzo improwizować, żeby na nie odpowiedzieć. Takie trudniejsze też tutaj w międzyczasie sobie wyzaznaczałem, że to już padło. Co by tutaj jeszcze was, patrzę na czacie, nie, już dziękujemy, pozdrowienia, również pozdrawiamy i dziękujemy za waszą obecność i wytrwałość. No dobra, no to może na koniec, panowie, jakbyście nie może się odpowiedź powtórzyć. Dwa kluczowe atuty ASH 80 Hybrid. Panowie po kolei najtrudniejsze zostawimy dla Łukasza. Więc Paweł, zacznijmy od ciebie. No generalnie innowacja w samym przetwarzaniu, czyli takie nowe podejście, które nie istniało jeszcze dzisiaj w aluminium, a ta innowacja technologiczna powoduje to, że bardzo mocno przyspieszamy i korzystamy z najnowszych technologii, które są dostępne w PVC. Myślę, że to jest takie jedno z podstawowych i najważniejszych rzeczy, na którym my się skupialiśmy, przystępując do projektowania. Odnotowałem, znaczy padło dużo tutaj korzyści w międzyczasie, czy między słowami. Odnotowałem innowacja. Drugie szybkie hasło? Drugie szybkie, jeżeli chodzi o skrócenie procesu produkcyjnego, czyli tutaj oszczędności i ekonomia.
Trzecie hasło. Nie może się powtórzyć, zaraz zabierzesz Arturowi No i okej. Łukaszowi, No więc dobrze, to ja może. żeby i oni Także. mogli. Artur, proszę. To jest produkt, który zmienia zasady gry na rynku. Tak, myślę, że tutaj powiedzieliśmy o tym troszkę za mało. Jeżeli chodzi o okna tworzywowe i okna aluminiowe, to jest zupełnie nowe podejście i będzie skutkowało albo wytworzeniem, tak jak mówił Łukasz, nowego gatunku stolarki, ale w każdym razie, powtórzę się, zmieni zasady gry rynkowej i tego sobie życzmy. No, to jest mocne za 3 punkty, ale mimo wszystko muszę cię o drugi atut zapytać. No, myślę, że naprawdę powiedzieliśmy tutaj prawie wszystko. Ja się powtórzę, jednak to skrócenie czasu prefabrykacji to jest słowo klucz. No, dla wszystkich ma to duże znaczenie. Łukasz, 2 atuty, jakbyś mógł wymienić. Nie 5, nie 10, 2 atuty, proszę. Znaczy jest to całkowicie coś nowego w naszej branży. Ja uważam, że Polacy, jakby uwielbiam polskie podejście, gdzie potrafimy bardzo szybko, elastycznie, z dobrą jakością produkować produkty i zdobywać te rynki eksportowe, więc po raz kolejny dzisiaj powiem, jest to rewelacyjny pomysł na to, co Polacy mogą dzisiaj zrobić w Europie, że wchodzimy, czy my, czy państwo z nami, całkowicie nowym produktem, który może być całkowitą rewolucją w podejściu do sprzedaży, tak? Czyli to jest ta przewaga tak naprawdę. Państwo dostaniecie jako polscy producenci od polskiego systemodawcy narzędzie do zdobywania kolejnych rynków, kolejnych odbiorców na rynkach eksportowych. I to, co tu też parę razy już mówiliśmy, łączenie w aluminium. Dlaczego nasz system? Dlatego, że jest całkowicie zaprojektowany do połączenia z aluminium i to jest jego chyba jedna z, po tych czasach, jakby po czasach produkcyjnych, to jest chyba taka kluczowy atut, czyli łączymy. My Państwu nie powiemy, że czegoś nie możemy, bo my możemy wszystko, dlatego że wszystko, co nie możemy, robimy z aluminium. Podoba mi się, ale przemyciłeś więcej, przemyciłeś 4, bo słyszałem i o polskim systemodawcy, i o czasie produkcji, i o możliwościach łączenia z aluminium. Bardzo, że tak powiem, sprytnie przemyciłeś. Zatem co wypieramy tym systemem? ASH 80 Hybrid będzie alternatywą dla aluminium. Może już jakby sam odpowiem, żebyście mi się za dużo tutaj nie rozgadali. Chyba nie, bo ma współpracować i ma łączyć te systemy ze sobą. Czy wyprze i spowoduje, że nie będzie się sprzedawało, jak mówiłeś, tanie polskie PCW, czy tanie może po prostu PCW z Polski, czy może jeszcze inaczej skończy się pomysł okien PCW z nakładkami, bo są takie koncepcje, da się to zrobić, u wielu producentów da się to skonfigurować, ale bardzo wpływa to na cenę. Zatem Łukasz, do ciebie takie pytanie. Gdzie potencjalnie może być jakiś taki rynkowe starcie? Znaczy odpowiem, jeśli chodzi o systemy PCV z nakładki aluminiowymi, od 24 lat produkujemy takie rozwiązania i powiem, są rynki, na których wydaje mi się, że dalej te rozwiązania będą królowały, typu Szwajcaria. Zapewne po jakimś czasie, po czasie promocji, pokazywania klientom, to nasz system hybrydowy może zastąpić, natomiast wydaje nam się, że na tych rynkach typu Szwajcaria, Austria, te systemy PCV, nakładka dalej będą w sprzedaży. Czyli jednostronnie, jak rozumiem, wtedy to masz na myśli, tak? Że jednostronnie jest to plastik, na zewnątrz jest to nakładka. Typowe takie rozwiązania, tak, na klipsach, natomiast to, co ewidentnie wydaje nam się, będzie to produkt, który będzie wypierał PCV. Ja powiem, dlaczego nie aluminium, dlatego że jest to system, dzisiaj ktoś, kto buduje rezydencję, szuka produktu premium, to wybierze aluminium. To będzie produkt, który tak uzupełni tych wszystkich, znaczy wypełni tą lukę pomiędzy PCV i aluminium, gdzie mamy bardzo często inwestorów, którzy chcą parametry aluminium, ale chcieliby to kupić w cenie okien PCV i tu właśnie my Wiesz, bardzo powszechne jest, że ludzie chcieliby kupować plastik, ale wszelkiego rodzaju okleiny imitujące aluminium.
i nigdy tego nie jesteśmy w stanie dopasować idealnie i każdy producent, który nas dzisiaj słucha, wie, jaki to ma problem łączenia faktury, koloru, PCV i aluminium. Jest to bardzo trudne. W naszym przypadku będzie to zdecydowanie prostsze. Ja jeszcze powiem taką cechę tak naprawdę, albo rzecz też istotną. Po rozmowach z wieloma producentami wydaje mi się, że to nie będzie produkt, gdzie klienci będą chcieli ekonomicznie, tanio to sprzedawać. To jest produkt, na którym producenci, wprowadzając tak rewolucyjny, innowacyjny produkt, czy to w Polsce, czy w Europie, każdy będzie chciał zapewnić sobie odpowiednią marżowość, więc to jest kolejna przewaga, o której w ogóle dzisiaj nie rozmawialiśmy, że to jest produkt świeży, produkt, na którym możemy zbudować markę, to nie będzie produkt masowy, to będzie produkt, na którym ci producenci, którzy się zdecydują, będą mogli odpowiednią marżę sobie zapewnić. A dzisiaj jest to niestety, ale bardzo ważne. No i fajnie, jakby to jest dobre, no jakby marżowość jest hasło, które mi się podoba. Trzeba dbać o to, żebyśmy nie sprzedawali tanio, żebyśmy nie sprzedawali najtaniej. Wielu producentów wiem, że tym systemem Ale się Karol, zainteresowało. tanio producenci muszą sprzedawać, bo jest konkurencyjność, a ten produkt jest dedykowany dla producentów, ale w założeniu też nie chcemy wszędzie sprzedawać. To nie będzie produkt, gdzie każdy z każdym będzie w całej Europie konkurował. To jest też kolejna ta przewaga, tak? Tak jest. Panowie, czy chcielibyście coś dodać, bo ja i tak będę musiał się tłumaczyć z przeciągniętego czasu. Czy chcielibyście może coś dodać tutaj pod hasło, słowo podsumowania? Wydaje mi się, że dużo powiedzieliśmy. Łukasz, chciałbyś? Bo to już, ja wiem, że ty byś chciał, ale dosłownie zdanie. Znaczy, szanowni państwo, wraz z działem handlowym robimy prezentację, też chcę powiedzieć, że przekazujemy materiał na testy, więc jeśli ktokolwiek ma ochotę bez żadnych zobowiązań spotkać się, wysłuchać, przetestować, zgrzać u siebie na maszynie, bądź jak ktoś nie ma maszyny, a chciałby na przykład zobaczyć zgrzewanie, to też współpracujemy z partnerami dzisiaj wymienianymi, też nie tylko w zakresie zgrzewania, możemy zawsze pomóc, pokazać, więc jesteśmy do państwa dyspozycji. Moim skromnym zdaniem, kto pierwszy wejdzie, te firmy, które pierwsze wejdą w tak rewolucyjny system, one osiągną ten największy sukces, będą w stanie sobie zbudować sprzedaż. Widziałem już reklamy, więc firmy już zdradzę może nawet więcej. Reklamy francuskojęzyczne, więc są firmy, które już rozpoczęły swoje kampanie promocyjne i będą się pozycjonować na tego rodzaju zestawienia, na te okna i drzwi, które mogliście dzisiaj obejrzeć. To już się zaczyna dziać, więc... Ja dodam tylko, że film, który pokazuje zgrzewanie na grafie, powstał dzięki życzliwości firmy Lanco i Okno Prime, czyli Erika, zespół, który ewidentnie wprowadza ten produkt na rynek francuski. Bardzo się cieszymy i gratulujemy tutaj tej odwagi, więc uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie. A w najbliższym czasie podejrzewam, że parę takich informacji będzie do nas spływało, będziecie mogli się na naszych łamach dowiedzieć, jacy kolejni producenci odważyli się, żeby swoją produkcję w tym kierunku przestawić. Z mojej strony również zaproszenie ponownie na Ogólnopolskie Forum Stolarki. To dzisiejsze webinarium nagrywane jest w całości, czy było nagrywane w całości, będzie do odtworzenia pewnie gdzieś na naszym portalu forumbranżowe.com, a także gdzieś tam, czy to na kanale YouTube, czy na Facebooku, na pewno będziemy informować, tak więc nie martwcie się, jeżeli wasi koledzy z działu jeszcze nie zdążyli zobaczyć i będą mieli okazję także z odtworzenia. Szanowni Państwo, moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj tym razem w drugą stronę Łukasz Kucharczyk, Artur Blukacz oraz Paweł Chruśniak. Dziękuję panowie serdecznie i dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.